Was Energik w kolejnym odcinku pogadajmy. Ostatnio doszły mnie słuchy, że troszkę tą serię zaniedbałem i nie pojawia się nic ciekawego właśnie z pogadajmy, czyli z takich tematów, gdzie rozmawiamy sobie, omawiam, prowadzę monolog na temat różnych gier. Dlatego odpalam projekt, nad którym zastanawiałem się dobrych kilka lat. Zapewne wielu z Was zauważyło, że czy też wie, że moim pierwszym komputerem, jaki posiadałem, było Commodore C64, ale ten Commodore nigdy jakoś tak specjalnie się na kanale nie pojawił. Znaczy były jakieś filmy o Commodore, ale nigdy za często o nim nie mówię. To trochę kłóci się z tym, że powinienem mieć do Commodore potężną nostalgię i powinienem dużo materiałów o nim robić. Skoro to mój pierwszy komputer, powinienem do niego jako pierwszej mojej maszynie do grania powinienem czuć ogromną nostalgię i bardzo często do niej wracać, a niestety tak nie jest. Myślę, że zastanawiałem się po części, dlaczego tak jest i chyba troszkę wiem. Po części jest to dlatego, że ja już mam dosyć komputerów 8-bitowych i w latach młodzieńczych, kiedy grałem we wszystko, co wpadało mi w ręce na Commodore, ograłem tych gier tyle, że mam ich już serdecznie dosyć. Gdy przygotowywałem sobie gry do nie tego materiału, ale do cyklu tych materiałów, których będzie kilka części, doszedłem do wniosku, że jeżeli chodzi o gry na Commodore, grałem w kilka tysięcy tytułów. Nie wiem ile. 2200, ciężko mi powiedzieć. Kiedy spojrzycie sobie na Wikipedię i zobaczycie, ile jest gier na Commodore zostało wydanych, powiem tak, nie wierzcie w to. To nie jest pełna liczba. Najlepiej policzyć sobie gry, ściągając pełny ROM set do Commodore C64. Wtedy możemy być świadomi, jak dużo gier zostało wydanych na Commodore. I ta liczba, którą powiedziałem, kilka tysięcy, wcale nie jest aż taka duża. Gdy zacząłem zgrywać sobie gry, o których chciałem Wam powiedzieć, a są to gry, których mogę powiedzieć, że grałem dłużej niż minutę, zaraz to rozwinę, wyszło mi 380 tytułów. 380 tytułów, o których mogę mówić tak, po prostu. Od razu wchodząc w temat, wiedząc, pamiętając tą grę i po prostu ją omawiając. Co zresztą, skoro tylko 380... I o co chodziło z tym, że niektóre gry grałem dłużej niż minutę? Już wyjaśniam. To będzie trochę tłumaczenie ślepemu kolorów. Osoby, które nie wychowały się w tamtych latach, które nie doświadczyły tego, może być to dla nich dosyć ciężkie do zrozumienia, ale będę starał się przedstawić Wam to tak, aby wszyscy jakoś to pojęli. Zanim przejdziemy dalej, zróbcie sobie proste ćwiczenie. Otwórzcie sobie swój Steam albo Epic, spójrzcie ile macie gier i ile z tych gier nigdy w życiu żeście nie odpalali i prawdopodobnie ich nie odpalicie. Większość z tych gier, które nie odpalacie, mogą to być tytuły, które Was nie interesują. Dostaliście je za darmo, na przykład w Epiku czy coś takiego. Są to tytuły, które w jakiś tam sposób w Waszych bibliotekach się znalazły. Niekoniecznie musiały być kupowane, czasami dostaliście, wygraliście kod i tak dalej, ale są to tytuły, które Was nie do końca interesują. Skąd wiadomo, że Was nie interesują? Ano bo macie dostęp do trailerów, mamy dostęp do screenów. Łatwo możemy zweryfikować, czy jest to tytuł, który tak naprawdę chce grać. W latach 90. było to trochę inaczej. W latach 90. kupując kasetę, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym te gry są. Jedyny dostęp do jakichkolwiek informacji na temat gier na Commodore były w Top Secrecie i w ówczesnym Bajtku. Muszę chyba drzwi naoliwić. Słyszę, że Pepper się na klamkę rzuca, bo chce wejść. Były gry w Bajtku i w Top Secrecie. Obydwa te czasopisma, które wychodziły co miesiąc, jeżeli zbierzemy wszystkie numery Bajtka i wszystkie numery Top Secretu razem, to wspólnie z tych wszystkich czasopism prawdopodobnie było opisane może 1% gier na Commodore, nie więcej. I nie zawsze to były najlepsze tytuły. Były to tytuły, które ktoś tam zagrał i po prostu se zrobił o tym materiał. Więc informacje na temat gier wtedy były utrudnione. Dla nas tytuły, które w latach 80., gdy kupowałem kasetę, tytuły, które były na
okładce były dla mnie w zasadzie mogły być równie dobrze napisane po chińsku. Dlatego w większości wypadków szukaliśmy tytułów, czy też, poczekajcie, muszę zamknąć drzwi, bo Oliwier bajki ogląda. Szukaliśmy tytułów opartych o pewne słowa klucze. Dla każdego pewnie te słowa klucze były inne, natomiast w latach 80. było to na pewno karate, ninja. Jeżeli takie nazwy znalazły się na kasecie, potrafiliśmy je wychwycić, no to na pewno te gry, no bo jak to, gra, w której jest tytuł ninja, nie może być przecież zła. Innym oczywiście słowami kluczowymi były na przykład tytuły filmów, tak jak Terminator, Commando, może wtedy bardziej Commando niż Terminator, Rambo i Batman. Wiadomo było, że te gry muszą być dobre. Cała reszta tytułów, które znalazły się na kasecie, to były dla nas takie tytuły dodatkowe, bonusowe. To są te gry, które dostaliście za darmo, ale nigdy w nie nie zagracie. Tylko różnica była taka, że gracze w latach 80., kiedy przynosili kasetę do domu, grali we wszystko. Przygotowałem Wam tutaj taki właśnie ciekawe kasety z Commodore. Nie wiem, czy złapie tutaj ostrość moja kamera. Mam nadzieję, że tak jest. Tu mamy taką przykładową kasetę z grami. I prawdopodobnie jak większość nas w latach 80. już przeskakujecie wzrokiem, szukając pewnych punktów zaczepienia, pewnych tytułów, które są dla Was w jakiś tam sposób znane. Czy to będzie Top Gun, czy to będzie Commando, cokolwiek, co możecie gdzieś tam w głowie z czymś sobie, poczekajmy aż kamera złapie ostrość, z czymś sobie to połączyć. I my tak działaliśmy całkowicie tak samo. Jednak jeżeli spojrzymy na tą kasetę, mamy tutaj tytułów ponad 30. O czym był Saint Dragon, o czym była gra Health, ciężko powiedzieć. Blue Max, potem już wiedziałem, czym był Blue Max, bo widziałem film, ale wiele z tych gier było całkowicie dla mnie nieznanych. Pewnym udogodnieniem, gdy zaczęły wychodzić kasety z serii Relax, to wyglądało mniej więcej tak. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Ta kaseta, czyli te gry wojenne, numer 20, tutaj pokażę. To było coś takiego, że większość gier, większość kaset, które kupowaliśmy na bazarkach, była tworzona przez sprzedającego te kasety. Co to powodowało? Że każda kaseta była inna. Nie było dwóch takich samych kaset, no chyba że kupiłeś od jednego gościa. Ale dwóch gości stało obok, każdy miał zestaw kaset i każdy miał swój zestaw kaset ze swoimi grami. Także każdy zestaw tych gier był inny. Troszkę się to uporządkowało, kiedy weszła firma Relax. Czekajcie, postaram się tu pokazać bliżej, która produkowała właśnie takie kasety. One były oznaczone, mam dwie nawet, czekajcie. One były oznaczone numerkami, czyli wszystkie te kasety z numerem 32 wyglądały tak samo i były podzielone też na tytuły, no w tym wypadku gry logiczne, tutaj 32 nie wiadomo. Różnica była taka, że jak sobie otworzyliśmy tutaj tą karteczkę, zajrzeliśmy sobie do środka, mieliśmy listę tytułów, które na tej kasecie się znajdują i mieliśmy króciutki opisik, czym dany tytuł jest. Oczywiście ten opis był bardzo lakoniczny, musiał się zmieścić w 2-3 słowach, czasami w jednym zdaniu i trzeba było zamieścić, o czym dana gra jest. To pozwalało troszkę łatwiej się tutaj rozeznać w tym, co na tej kasecie się znajduje. Oczywiście wiele z tych nazw nie mówiła nam nic. Na przykład Ramparast. Prawdopodobnie chodzi o grę Rampart, tylko jest źle wpisane. Ramparast. Przygody z rycerza. Super G-Man. Gra zręcznościowa. Angle Ball. Nietypowy bilard. I w zasadzie te informacje musiały nam wystarczyć, czy jednak te informacje nie były wystarczające, żeby się zdecydować. Nikt nie szukał gry, patrząc w opisie nietypowy bilard, to biorę tą kasetę. Nie. Ponownie były tutaj słowa klucze, których szukaliśmy. Czy to będzie International Karate, czy to będzie, tak patrzę na szybko, Platoon na przykład na podstawie filmu. Na tej podstawie wybieraliśmy dane gry. I teraz przychodziliśmy sobie do domu z taką kasetką, na tej kasecie mamy 38 gier. Średnio myślę, że tak 38
30, 25 na jednej kasecie się znajdowało. Przynosiliśmy sobie taką kasetkę i następnie każdą jedną grę po kolei żeśmy sprawdzali. Ja na przykład, oczywiście tutaj to już jak to tam sobie do tego podchodził, ale ja podchodziłem na pewno tak, że nie od razu rzucałem się na tą grę, której szukałem, czyli w tym wypadku powiedzmy International Karate. Nie. Jechałem po kolei, każdą grę po kolei uruchamiając, sprawdzając, co to są za gry, ponieważ nie mając znajomości tych tytułów, nie mając informacji na temat tego, poza tutaj tym lakonicznym opisem, ale tutaj na przykład takich opisów nie było, ciężko mi było stwierdzić, o czym ta gra jest, a mogło się zdarzyć, że gra, która miała zupełnie tytuł z dupy, nagle okazywała się fantastyczną grą, którą można było grać długie godziny. Dlatego, tak jak mówię, ilość gier, w które zagrałem, będzie spokojnie kilka tysięcy. Tylko mówię, bardzo szybko potrafiłem weryfikować, czy to jest gra dla mnie. Odpalałem ją i po minucie już mogłem stwierdzić, że to nie jest gra dla mnie. Jeżeli, nie wiem, to był kolejny stateczek, leci w prawo, to po prostu wyłączałem i odpalałem kolejną. Nie mogę powiedzieć, że to są że w tysiącach liczy się gry, które skończyłem. To są tylko tytuły, które zagrałem. W każdym razie tak to wtedy wyglądało i wcale ta liczba, którą rzuciłem, nie jest specjalnie duża. Myślę, że większość osób, które wychowały się w latach 80. i miały komputery Commodore dosyć wcześnie, i mieszkały jeszcze w dużych miastach, bo myślę, że to jest też ważne, bardzo szybko też taka liczba gier była tutaj osiągnięta. Do tego dochodziło oczywiście ziomki. Każdy kolega miał swoje kasety, swoje składanki, na których były zupełnie różne gry, to żeśmy się wymieniali, przegrywali i najczęściej wśród takich gier, nieznanych tytułów, ja sobie na przykład gram w grę Saint Dragon i stwierdzam, że to jest świetny tytuł. I ja mówię Arkowi i Zbylowi, mówię chłopaki, świetny tytuł, zagrajcie. Daję im tą kasetę, oni to sobie przegrywają, stwierdzają, że fajny i pocztą pantoflową zaczyna krążyć, że ta gra jest dobra. I większość tytułów, o których żeśmy się dowiadywali w tamtym czasie, że to są tytuły dobre, warte spróbowania, to właśnie z poczty pantoflowej. Wiele tych gier nie pojawiło się w żadnym czasopiśmie, nie mieliśmy dostępu do satelity, nie było internetu, więc poczta pantoflowa i polecanka kolegi była najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o gry na Commodore. Tak więc ta kolekcje kaset rosły u każdego. Ja miałem, powiem Wam, spokojnie ponad 120 kaset chyba na Commodore, do tego miałem ogromne pudła dyskietek, gdy miałem już stację dysków i były to tysiące gier i w każdą jedną grę, którą miałem na jakiejkolwiek kasecie, grałem przynajmniej raz. Nie znaczy to oczywiście, że poznałem te wszystkie gry, bo bardzo często było tak, że jeżeli gra przez te pierwsze minutę nie wciągnęła mnie, raczej już nigdy do tej gry nie wracałem. Nigdy gier też nie kasowałem. To jest moje takie zboczenie, można powiedzieć zbieractwo. Nigdy nie kasowałem żadnych gier ani z dyskietek, ani z kaset. Jeżeli na dyskietkach chciałem jakąś nową grę, to nie tak, że kasowałem grę, w której już nigdy nie będę grał. Nigdy tak nie robiłem. W ogóle to jest moje w ogóle zboczenie i to mam do dzisiaj. Nigdy tak nie robiłem. Tylko kupowałem czyste dyskietki i nagrywałem sobie grę kolejną. Natomiast tytuły, w które nigdy więcej zakładałem i wiedziałem, że nigdy tych tytułów nie odpalę, nigdy ich nie kasowałem. Do dzisiaj mam to samo. Nigdy nie sprzedaję gier, które kupiłem. Nieważne jaki to będzie krab, czy to będzie Dead Island Escape, czy to będzie Jason Bourne, czy jakieś inne krapy. Ja wszystkie te gry nadal mam. Nigdy się ich nie pozbywam, nigdy ich nie sprzedaję. Wszystkie, które kupiłem gry mam. To jest takie jakby rozwinięcie troszkę tej mojej takiej choroby, chyba tak to można nazwać, z czasów Commodore. Dlatego postanowiłem nagrać taki film, Wielka Księga Sztosów Commodore. Możliwe, że powstają jeszcze inne księgi sztosów, zobaczymy. Będą to materiały, w których będę omawiał
dla Was gry, które gdzieś tam mi zapadły w pamięć z takiego czy z innego powodu. Nie będą to w ogóle gry totalnie znane, najbardziej klasyczne, będą to przeróżne tytuły. Nie chwaląc się i absolutnie mając tutaj spory do siebie dystans, mam dosyć potężną pamięć, jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o tytuły. Co jest dosyć ciekawe, bo pamiętam grę, tytuł gry, w którą grałem na przykład 35 lat temu, ale jak mi się przedstawisz i powiesz, jak masz na imię, to ja po 15 sekundach już nie pamiętam, jak miałeś na imię, ale pamiętam tytuły, w które zagrałem. Wiele razy chyba żeście się przekonali, że niektórzy mówią, że wiedza, ale to tak naprawdę pamięć do tytułów, do gier jest absolutnie absurdalna, że tak powiem. Dodatkowo mogę powiedzieć, że jeszcze mam do tekstów piosenek, na przykład polskich też głowę i zapamiętuję bardzo szybko. Ale na przykład rapowych, nie? Takie, wiecie, piosenki, które nie słyszałem, nie wiem, 10-15 lat, potrafię z marszu sobie na przykład tekst przypomnieć. Nie cały, niekoniecznie cały, bo to też zależy, ile go słuchałem, ale potrafię. Nie? W każdym razie z grami jest podobnie. Myślę, że już wiele razy żeście to zauważyli. Bardzo często jest tak, i to też w filmach często piszecie w komentarzach, że się pomyliłem tu czy tam. Jasne, pomyłki się zdarzają, ale pamiętajmy, że przy kilku tysiącach ogranych gier te pomyłki będą się zdarzać, bo one po prostu te gry się ze sobą zlewają. Zwłaszcza jeżeli mówię o grach na przykład, w które grałem 30 lat temu. Ostatni raz grałem 30 lat temu, a teraz ja o tej grze Wam mówię bez uprzedniego odpalenia jej, tak? Czyli bazuję tylko i wyłącznie na własnej pamięci. I będą w tych materiałach pomyłki. Tylko że to, że powiem, że samochodzik był czerwony, a był niebieski, tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo ten film nie ma być, czy tam ta seria tych filmów nie ma być sztywnymi faktami na temat tych gier. Każdy z Was na temat każdej gry, której powiem w tym materiale, może mieć większą wiedzę. Możecie tą grę odpalić dzisiaj, poczytać na Wikipedii, zrobić research i na pewno mnie zagniecie wiedzą z każdej tej gry. Ale nie o to chodzi. Ja nie chcę robić tego researchu, ja chcę bazować jedynie na swojej pamięci i wspomnieniach i historiach związanych z danym tytułem, a nie robić suche wyliczenie faktów i wrzucenie Wam tych informacji. I tak jak mówię, można być mądrzejszym, jeżeli grałeś w tą grę wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu i będziesz ode mnie na pewno mądrzejszy, ale pamiętaj, że ja w te gry grałem 30 lat temu, więc różnica tutaj pomiędzy nami jest dość spora. W każdym razie, także te materiały będą takimi luźnymi opowiadankami o grach, o sztosach na Commodore i tak jak mówię, no będą tutaj na pewno pomyłki, bo jeszcze do końca nie zdecydowałem się tak naprawdę. Mam dwie drogi, którymi chciałbym pójść. Tak naprawdę już w tym filmie przekonacie się, jaką wybrałem, ale chcę Wam powiedzieć, jakie miałem pomysły, żebyście wiedzieli, co początkowo chciałem wybrać. Pierwszą było po prostu ogrywanie na żywo tych gier i komentowanie, jak to kiedyś było w Retro Arcade. Możliwe, że nawet bym to zrobił na oryginalnym joysticku do Commodore. Drugim pomysłem było raczej pójście w stronę serii Pogadajmy, czyli opowiadanie o grach i dopiero po nagraniu odcinka, zagraniu w te gry i zgraniu z nich materiałów. I planowałem to zrobić tak, żeby nawet jak będą jakieś błędy, tego nie kasować, żebyście mieli porównanie z tym, co trafiłem i z tym, co faktycznie zdarzyło się, że wypadło inaczej. Ta druga wersja bardziej mnie interesuje, bo od jakiegoś czasu lubię sobie na YouTubie odpalić na przykład 100 gier na Commodore albo 100 gier na Atari, zasłaniam sobie wtedy ręką tytuł i patrzę, ile tytułów rozpoznam po 10-sekundowej wstawce i wierzcie mi, że dużo rozpoznam. W każdym razie kiedyś nawet proponowałem, żeby na żywo coś takiego zrobić, żeby ktoś taką kompilację zrobił, byśmy ją odpalili na streamie, no i byśmy zobaczyli, ile z tych tytułów, które ktoś tam skompilował, bym znał, tak? Nie wiem, czy to byłyby gry na Commodore, czy to byłyby gry na Amigę, na PC-ta, cokolwiek. Jakieś oczywiście tutaj retro, bo dzisiaj w tych grach indie to ja już się niestety nie rozeznaję. W każdym razie seria, tak jak mówię, będzie miała na pewno kilka odcinków. Możliwe, że jeżeli się spodoba Wam i będzie ona
chętnie oglądana, potem zrobię może wielką księgę sztosów Amigi na przykład, albo jakichś innych konsol, albo po prostu peceta. Jest dużo możliwości i myślę, że to troszkę rozbuja ponownie tą serię Pogadajmy, zwłaszcza, że będzie to ponownie długie filmy, w których mamy taki właśnie dialog na luzie, bez cięć, bez żadnych przestojów, tylko po prostu omawiam te gry, które chciałem Wam powiedzieć. Oczywiście interesuje mnie Wasze zdanie na temat mojego pomysłu, czy uważacie, że to dobry pomysł, czy zły i czy będziecie to oglądać. A tymczasem jedziemy, zapraszam do pierwszego odcinka Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore C64. Dobra, i jesteśmy na nagrywce. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim przepraszam, że dzisiaj troszkę mogę dziwniej mówić, ale od rana boli mnie gardło. Wszystkie gry, które będą ogrywane do Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore, będą ogrywane na emulatorze. Niestety nie posiadam komputera Commodore w domu i nawet jakbym chciał, to chyba bym go nie miał gdzie umieścić. Poza tym Commodore to mega długie dogrywanie z kaset. Oczywiście mogła być jeszcze stacja dysków, ale stacja dysków dodatkowe miejsce zajmuje, więc niestety musiałbym sobie to odpuścić. Natomiast wszystkie gry będą ogrywane na oryginalnym joysticku. Jest to QuickShot 2 Turbo. Joystick ma już najlepsze lata za sobą i nie działa on dokładnie tak, jakbym chciał, żeby działał. Na pewno nie działa tutaj ten Fire. Trzeba bardzo mocno dociskać przycisk palcem, żeby Fire zaskoczył. No i niestety musicie wybaczyć, że może mi nie do końca iść w niektóre gry, ale to też z powodu tego, że ten joystick nie działa za dobrze. Kolejna rzecz. Jako że będę grał na joysticku, joystick jest na mikrostykach i grając, czy też oglądając ten film, będziecie cały czas słyszeć coś takiego. Nie wiem, czy to jest denerwujące, czy nie, musicie mi powiedzieć. Jeżeli jest to denerwujące, to kolejny odcinek po prostu nagram siedząc na kanapie, a potem sobie zgram gameplaye, które będą się pojawiały, a ja będę sobie gdzieś w rogu. Natomiast chciałem na początku zrobić taki materiał z graniem od razu, po to, żeby połączyć troszkę i odcinek Pogadajmy, i Retro Arcade, serią, którą ostatnio, nie ostatnio, kilka lat temu już zarzuciłem, no i oczywiście jeszcze samo retro, także mniej więcej tak to chciałbym, żeby wyglądało. Na początek The Amazing Spider-Man. Dobra, jeżeli wychowaliście się w latach 90., 80., tak jak ja, to wiecie, że era Spidermana i w ogóle jakichkolwiek informacji na temat Marvela rozpoczęła się wraz z tym semikiem. Było to w roku 1990, dokładnie chyba w czerwcu pojawił się pierwszy numer Spidermana z numerem Punishera. Komiks kosztował absurdalne na tamte czasy 9500 zł, potem podniosą cenę do 9900 zł i była to bardzo duża kwota, ponieważ w tamtym czasie komiksy, nie wiem, jak na przykład, nie wiem, Kajko i Kokosz kosztowały 100, 200, 300 zł, a tutaj komiks, który kosztuje prawie 10 tysięcy, także to była kwota niesamowicie wysoka na tamte czasy. No ale kto chciał czytać Marvela, no to musiał niestety taką kwotę wyłożyć. Ja powiem Wam szczerze, że ze Spider-Manem już znałem się wcześniej, dzięki mojemu tacie, który na giełdzie samochodowej kiedyś kupił mi tomik, tak mogę powiedzieć, przygód Spider-Mana, nazywało się to Die Spinne i była to wersja komiksu po niemiecku. Było tam, nie wiem ile, 6, 7 numerów, ona była w takim formacie książkowym, niewielkim, to nie był format taki jak zwykły komiks, tylko tak połowa gdzieś komiksu TM Semik. No oczywiście wszystko było po niemiecku. Ciekawostka, potem gdy pojechałem do Austrii z klasą na wycieczkę klasową, drugi raz, kupiłem drugi numer Spidermana w kiosku, no również Die Spinne. Także wracając do tematu, Spider-Man był dla mnie już postacią znaną w momencie, kiedy TM Semik wystartował ze swoim komiksem. Natomiast wiecie, jak się porównywało te komiksy wtedy, nie? Kajko i Kokosz, Tytus i nagle masz Spidermana, to była zupełnie inna jakość. Te komiksy Marvela to było zupełnie coś innego. To było tak niesamowicie dynamiczne, kolorowe, pomysłowe, że głowa mała, tak? Że w polskie komiksy nie miały czegoś takiego. Bez obrazy dla wszystkich polskich twórców, ale Marvel to był wtedy po prostu mega sztos. Nic więc dziwnego, że skoro wyszły te komiksy, ja szukałem gier
które działy się w świecie Marvela, gier ze Spider-Manem, wtedy moim ulubionym tak naprawdę bohaterem. No i okazało się, że jest The Amazing Spider-Man na Commodore. No i powiem wam tak, na jakiejś kasecie znalazłem, znaczy rodzice mi kupili tą kasetę, była to jedyna gra z całej kasety, która mnie interesowała, no ale kupili mi tą kasetę, no i powiem wam, że gdy odpaliłem, odpadłem. Po pierwsze dlatego, że z prawej strony jest ogromna postać Spidermana. Jak na tamte czasy to dla mnie był ray tracing, w ogóle ultra madafaka i tak dalej, i w ogóle fotorealizm. Ale też to, że gra faktycznie opowiadała o bohaterze. Chociaż tak naprawdę, gdy przyjrzymy się tej grze, to czy ma znaczenie, czy to w ogóle jest Spider-Man? No niby jest, ma kolory Spidermana, ale jakby to był, nie wiem, jakiśkolwiek inny ludek, to myślę, że nikt by tutaj jakby był w innych kolorach i nie byłoby tego z prawej strony, to nikt by raczej nie powiedział, że to mogła być jakakolwiek gra. Natomiast sam tytuł był Spider-Manem i to był tytuł, który ja chciałem grać, bo był o moim ulubionym bohaterze komiksowym. Oczywiście, jeżeli zwrócimy uwagę na tego Spidermana, to zauważymy, jak biedna była to gra. Wtedy ona mi się wydawała najlepsza na świecie. Ale dzisiaj, patrząc na nawet nie samą oprawę, bo wiadomo, że to jest Commodore, ale gameplay jest strasznie biedny, bo dzisiaj kojarzymy Spidermana głównie z gier na przykład Insomniac, tak? Czyli fantastycznego Spidermana, gdzie bujamy się po mieście. No tutaj nie można było czegoś takiego zrobić, no z prostego powodu. Technologia nie pozwalała. Pierwsze Spidermany, gdzie można było bujać się po mieście, wyszły dopiero na PlayStation, więc na Commodore nie było siły ani mocy, żeby coś takiego wypuścić na rynek, więc ten Spider-Man był taką grą, nie wiem jak to nazwać, przygodową? Myślę, że to mógłbym tak powiedzieć, że gra była po prostu tytułem przygodowym. Jak widzicie, ten Spider-Man porusza się w jakimś masakrycznie wolnym tempie, w ogóle nie włączyłem tam przycisku wcześniej, w masakrycznie wolnym tempie, chodzi jakby miał 5 kilo w gaciach, ale to dla nas nie było ważne. To był Spider-Man. To mogłoby być, wiecie, ludek złożony tylko z kropek, ale gdyby mi ktoś powiedział, że to jest Spider-Man, to ja bym w to uwierzył. Natomiast w tamtym czasie graliśmy we wszystko, co było związane ze Spider-Manem, z Marvelem, to co nas wtedy interesowało, no i Spider-Man był właśnie takim tytułem, który nas interesował. Czekajcie, bo ja nie mogę tutaj, coś nie ogarnąłem chyba. Moment. Chyba tam powinienem iść na początek. Czekajcie. W każdym razie jaraliśmy się takimi grami. No i jak widzicie, Spider-Man, no tak jak mówię, no raczej był takim placebo, można by powiedzieć trochę, jeżeli chodzi o superbohaterów. Natomiast na Commodore, no to był sztos, nie? To był sztos. Aczkolwiek gra, no jak widzicie, ten joystick nie do końca mi tutaj działa, także muszę trochę się nim tutaj namęczyć. Natomiast, dobra, już wiem, tu powinienem iść. Grałem w tą grę, słuchajcie, ostatni raz, jeżeli nie było jej na Retro Arcade, bo jeżeli była na Retro Arcade, to przepraszam, ale jeżeli jej nie było, to grałem w nią jakieś, nie wiem, 30 lat temu, aczkolwiek doskonale pamiętam, znaczy prawie pamiętam jak przejść, nie? To już tyle lat. O, dobra, teraz poszło. Co ciekawe, ten Semik potem zainwestował w inne komiksy, bo zaczął wydawać również Batmana i Spidermana. Do Batmana i Supermana. Do Batmana jeszcze wrócimy, aczkolwiek Superman to w ogóle była ciekawa rzecz. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Supermana, zresztą chyba do dzisiaj nie jestem. Fanem był mój kolega Piotr, więc my żeśmy po prostu się wymieniali. Ja kupowałem Spidermana, on kupował Supermana. Natomiast warto jeszcze poświęcić kilka słów na temat Punishera, bo wraz z pierwszym odcinkiem Spidermana, komiksem, wyszedł pierwszy numer Punishera i powiem wam, ja w ogóle tego komiksu nie ogarniałem na początku. Znaczy, Punisher był dla mnie postacią zupełnie nieznaną, bo nie miałem z nim nigdy styczności. Kupiłem go chyba tylko przez przypadek, czy tam rodzice mi kupili go przez przypadek, tylko dlatego, że leżał obok Spidermana i skumałem, że to jest jakby inny komiks, ale tego samego wydawnictwa. Natomiast Punisher był dla mnie tytułem jakby zupełnie z innej bajki, mógłbym powiedzieć. No to zobaczcie, mogę się bujać trochę tutaj. O, ale się pobujałem. I nie podobało mi się w Punisherze to,
że komiks był podzielony jakby na dwie części. Pierwsza część była o Punisherze, druga jakiś ninjach w ogóle. Ja tego nie rozumiałem. Dlaczego? Czy to jest dalszy ciąg w ogóle? Ja nie rozumiałem tego. Czytałem to i mówię, a co tu w ogóle chodzi w tym komiksie? Potem oczywiście już skumałem, że to są jakby dwie zupełnie osobne historie, ale to dla mnie było totalnie jakby takie z czapy i niezrozumiałe wtedy. Natomiast pierwsze odcinki Spidermana, jeżeli mieliście okazję czytać, to były naprawdę sztosy. To były przygody, na przykład drugi numer był z Władcą Murów, nie? No to z Władcą, czyli Juggernautem. No to Juggernaut, kurde, ten pojedynek z Juggernaut, ja to czytałem, słuchajcie, dziesiątki razy. Ten komiks był tak świetny, więc jaraliśmy się tym, no. Jaraliśmy się tymi wszystkimi komiksami, które wychodziły, natomiast no, trzeba od razu założyć jedno, że te komiksy na tamte czasy były koszmarnie drogie. Niewielu było stać na to, żeby kupić sobie komiks za 10 tysięcy. Słuchajcie, za 10 tysięcy. To jest naprawdę była absurdalna kwota wtedy. I powiem wam, że ja miałem pierwsze 4 numery Spidermana i potem musiałem zarzucić kupowanie, bo moich rodziców nie było stać na to, żeby kupować odcinki Spidermana bez kitu. Także tak to było, słuchajcie. Ciężki czas, ale tak to właśnie się wtedy odbywało. Nie wiem, tu gdzieś powinien być przycisk, nie wiem tylko gdzie, bo powinno się tam, to jest coś, ale tu ja nie mogę w ogóle tego otworzyć. Powinno się gdzieś otworzyć. Nie pamiętam gdzie. Natomiast no, była to gra, która na pewno dla mnie jest tytułem absolutnie kultowym, jeżeli chodzi o rozgrywkę. I kultowym tylko z jednego powodu, że miało to tytuł Spider-Man. Bez kitu. Gdyby to ten ludek był, znaczy nie byłoby tego ludka po prawej stronie i nazwaliby to, nie wiem, jakiś Jet Set Willy, to już dla mnie by to nie było takie kultowe. Dla mnie było to kultowe, że to był Spider-Man. Ja sobie oczywiście, jak widzicie, gracze na Commodore, tak jak mówiłem, musieli mieć ogromną wyobraźnię, że sobie wyobrazić, że to jest właśnie Spider-Man i że to Spider-Man chodzi, a nie jakiś wymocz w ogóle. Ale tak to wtedy było, nie? Tak to wtedy było. Natomiast no gra... Potem, po latach, doczytałem sobie na Wikipedii, o co tak naprawdę w tej grze chodzi. To mogę wam powiedzieć, że rzecz dzieje się w filmowym chyba no powinienem tutaj zejść jakoś, nie mogę zejść. W filmowym studiu i chodzi o to, żeby powstrzymać Mysterio. Nigdy mi się tego Spidermana tak naprawdę nie udało skończyć. Dlaczego? Nie wiem, w którymś momencie jest po prostu za ciężko. Chyba o to chodziło. O Jezu, nie mogę w ogóle wyjść. Jak widzicie, to wcale nie jest takie proste, bo to trzeba nie dość, że tym joystickiem, który jest taki se. O, dobra, teraz się uda. To chyba można było w ogóle zrzucić księżyc, jeżeli się odpowiednio uderzyło w niego. Widzicie, to sterowanie jest tutaj masakra, masakra, jak to jest zrobione. Ale to wtedy tak się grało, no i wiecie, zaletą tych gier było to, że one były dosyć proste, jak widzicie. Znaczy, może Spider-Man nie był aż taki prosty, bo to było dosyć dużo kombinowania. Dlatego mi się to podobało, że to nie była taka prosta rozgrywka. Ona była taka dosyć złożona, jeżeli chodzi o to, jak to przechodzi. No i tutaj jeszcze wam powiem ciekawostkę. W którymś momencie w latach 90. gdzieś tam w jakiejś, nie pomnę, miejscowości pierwszy raz zobaczyłem Spidermana na automatach. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była gra, jaki to był Spiderman. Czy to była bijatyka z CPS, czyli Capcom. Nie pamiętam dokładnie, co to była za gra, ale zobaczyłem takiego prawdziwego Spidermana, który wyglądał jak Spiderman, posiadał ruchy jak Spider-Man i pamiętam, że wtedy do mnie dotarło, że Commodore, że to, co jest na Commodore, to jest takie trochę placebo, nie? Że to niby jest Spider-Man, ale tak naprawdę to nie to, czego oczekiwałem, to nie to, czego bym chciał. Oczywiście nie mając tej wiedzy i nie widząc wcześniej tego Spidermana, to był najlepszy Spiderman, to był Spiderman na miarę naszych czasów, no i tyle mogę powiedzieć. To był najlepszy Spiderman w tamtym czasie i nie ma opcji, żeby było inaczej.
Natomiast no, były gry oczywiście i to bardzo często było niestety przez nas jako graczy w tamtym czasie zauważane, że gry na automatach arcade wyglądały po prostu lepiej. Wersje na Commodore były zawsze wersjami bieda i powiedzmy sobie szczerze, dużo im brakowało do tego, co mogliśmy zobaczyć na automatach arcade. Takie sztosy jak na przykład Papaj na arcade, Miki. Większość tych gier pojawi się tutaj na Commodore, ale pokazywało to, jaka różnica była pomiędzy tym, co my graliśmy w domu, tutaj mogę odnowić energię, zobaczcie, a tym, co mogliśmy zagrać na maszynach arcade. Oczywiście większość tych gier wychodziła na 8-bitowe komputery, ale one były zazwyczaj, no cóż, biedne. Myślę, tak powiedzmy, że były biedne, żeby ich nie obrażać za bardzo. Muszę tutaj zamknąć klapsa niestety, żeby się otworzyły drzwi. Bardzo ciężko joystick mi działa na skos, mega ciężko i przez to tak trochę mi nie idzie to granie, ale to raczej wina tego, że no jest tu problem. Zobaczcie, jak powoli się wciąga na góry. Można się tutaj zdrzemnąć, zanim on wejdzie na górę. Dobra, tak wyglądał Spider-Man. Nie była to zła gra. Nie była to zła gra, aczkolwiek no można powiedzieć, że ze Spider-Manem to tak miało no średnio, mocno średnio. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Gra, którą dziś teraz Wam powiem, to tytuł, który tak naprawdę nie jest tym, co chciałbym Wam powiedzieć, o którym chciałbym Wam powiedzieć. Muszę tutaj zacząć od historii. W latach 90., pod koniec lat 80., ja miałem Commodore, mój kolega Arek miał Atari. Atari chyba 800 XL, o ile dobrze pamiętam. Nigdy nie pamiętam, czy 65, czy 800 z tymi srebrnymi przyciskami z boku. Arek pozbył się Atari, sprzedając go mojemu koledze Piotrowi, a sam kupił sobie Commodore. W tamtym czasie na Atari była świetna gra, która się nazywa Alley Cat. My, jak już miałem Commodore i potem Arek miał Commodore, szukaliśmy tej gry, bo chcieliśmy koniecznie Alley Cata mieć na Commodore. To nie jest ta gra, którą teraz Wam pokażę. Okazało, dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że ta gra nigdy nie wyszła na Commodore, ale wtedy jakby no nie mieliśmy tej wiedzy. Dlaczego? Bo nie było gdzie sprawdzić. Nie było Wikipedii, nie było internetu. Mogliśmy tylko bazować na wiedzy naszej i kolegów, że tak powiem. Aczkolwiek na kasetach znalazł się Alley Cat i to jest właśnie gra, którą dzisiaj Wam pokażę. Faktycznie jest to Alley Cat. Ale gdy to żeśmy odpalili, czekajcie, muszę joystick chyba zmienić, gdy żeśmy odpalili tą grę na naszych komputerach Commodore, Chryste Panie, to jest całkowita abominacja gry Alley Cat. Alley Cat to był tytuł, który polegało na tym, że mieliśmy kota i wiele okien i ten kot potrafił wskakiwać do tych różnych okien i w każdym oknie była inna minigra. A to trzeba było myszę złapać w takim ogromnym serze, no różne tam były gry, tak? Natomiast chodziło o to, żeby zdobyć serce kotki takiej. W każdym razie to był prawdziwy Alley Cat i gdy żeśmy to kupili, bo nie ściągnęliśmy, kupiliśmy tego Alley Cata, zaczęliśmy, ja to odpaliłem, Chryste Panie, abominacja, totalna abominacja. Mała ciekawostka, Alley Cat tak naprawdę pojawił się też na PC-tach. Gdy miałem już swojego pierwszego PC-ta, okazało się, że Alley Cat jest na PC-ta, aczkolwiek jest on w wersji CGA albo EGA, nie pamiętam dokładnie, i działa on chyba w 16 kolorach. Wszystko było różowe w każdym razie, ale to była dokładnie ta gra, którą znaliśmy z 8-bitowego Atari. Pamiętam, że bardzo żeśmy z Arkiem przeżywali to, że nie można zagrać w Alley Cata, bo ta gra była naprawdę świetna. Ja u Piotra potem grałem na Atari właśnie w Alley Cata. Potem jak już miałem PC-ta, no to już grałem u siebie, ale to był właśnie tytuł, który był naprawdę fajny. Nie pokażę Wam go tutaj, bo musicie się trochę wysilić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał oryginalny Alley Cat, znajdziecie go na YouTubie. Będziecie musieli sobie wpisać Alley Cat i poszukać. Natomiast to nie wiem, co to była za gra. Prawdopodobnie tytuł może na kanwie popularności tamtej gry zrobili takie jakieś upitolone gówno po to, żeby gracze to kupowali, aczkolwiek to nie była gra, której wszyscy oczekiwali. Jest jeszcze mała ciekawostka, bo była jeszcze jedna gra Alley Cat na Commodore, ale ona chyba miała cat napisane przez K.
O ile dobrze pamiętam, to był symulator lotu, także to też nie było to, co żeśmy chcieli. Dobra, nie męczmy łacha z tym Alejketem, bo to jest naprawdę słaby tytuł, to nie jest to, co chciałem wam pokazać. Aczkolwiek chciałem tutaj napomknąć o tym, bo historia jest ciekawa dosyć, zwłaszcza dlatego, że bardzo rzadko się zdarzało, żeby tytuły 8-bitowe pojawiały się na przykład na Atari, a nie pojawiały się na Commodore i odwrotnie. Aczkolwiek takie, jak widzicie, sytuacje również się zdarzały. Kolejna gra to Army Moves. Absolutnie fantastyczny tytuł, z których, żeby odpalić, trzeba było mieć sposób. Gra po załadowaniu wymagała tak zwanego soft resetu, czyli naciskało się na Commodore Run, Stop, Restore. Nie wiem do dzisiaj, co to robi. Czy to reset... My mówiliśmy, że to jest reset, ale czy to resetowało, nie wiadomo. Jak gra się załadowała, trzeba było zresetować Commodore i dopiero uruchomić. Jeżeli uruchomiłeś ją zaraz po ładowaniu, to gra się po prostu nie uruchamiała. Army Moves to, można powiedzieć, trochę rip-off Moon Patrol. Gra, w której jedziemy jeepem i strzelamy przynajmniej w pierwszym poziomie, do tego jeszcze dojdziemy. Jednak tu był pewien problem z Army Moves. Większość nas w tamtym czasie miała taki setup, że siedziała sobie komputer był na jakimś stole, biurku, gdziekolwiek, a my mieliśmy joystick przyczepiony do taboretu i siedzieliśmy jakąś odległość od telewizora. Problem z Army Moves był taki, że oprócz używania fire można było też strzelać spacją. Spacją strzelało się rakietami, fire'em strzelało się chyba działkiem albo rakietami też, nie wiem. W każdym razie jedne rakiety leciały w górę, drugie leciały w dół. Więc trzeba było siłą rzeczy naciskać spację. Wielu z nas nie miało takiej możliwości, żeby trzymać spację, więc co się robiło? Brało się, no ja mam wykałaczkę, ale brało się zazwyczaj zapałkę i blokowało się spację, tak jak ja teraz zrobię, aby samochód cały czas strzelał. Dobra, jedziemy, spróbujemy przejść cały pierwszy poziom, pewnie się to nie uda, ale wsłuchajcie się w tą fantastyczną muzykę. To jest coś niesamowitego. Muszę zmienić porty w Joyu i jedziemy. Słuchajcie tego. I jedziemy. Tak jak mówiłem, gra była troszkę rip-offem Moon Patrola. Co ciekawe, pierwszy poziom opowiadał o samochodziku, drugi poziom już będzie się leciało helikopterem. Bardzo trudna gra, znaczy trudna. Ten pierwszy poziom jeszcze da radę przejść, ale drugi poziom to już był jakiś w ogóle koszmarny. Tam było coś takiego, o ile dobrze pamiętam, że samoloty leciały z tyłu, więc nie miałeś możliwości uniknięcia ich ognia, ponieważ one leciały z tyłu. Więc nie wiedziałeś, czy one lecą, czy nie lecą, więc musiałeś mieć po prostu szczęście albo znać całe poziomy na pamięć. Na razie próbujemy przejść pierwszą misję. Jeżeli się uda, będziemy mieli taką bieda animację, kiedy ludek biegnie do hangaru i wsiada do helikoptera. Natomiast tak jak widzicie, gra troszkę takim rip-offem jest Moon Patrola, ale w mojej opinii o wiele lepsza od Moon Patrola. Przede wszystkim dlatego, że jest jeep i że się jeździ i strzela. Kurde, prawie no. W prawym dolnym rogu mamy napis Fuel. Gdy on się skończy, oznacza to chyba, że dojedziemy do końca poziomu. Coś takiego chyba było. Nie wiem, czy mi się uda to dzisiaj skończyć. Mam nadzieję. Jak widzicie, spacja działa. Spacją strzela się tymi rakietami, które lecą dołem, czyli załatwiają te inne jeepy. No coś mi nie idzie dzisiaj. Kurde. No tak jak mówię, wcale to nie były takie proste gry. One wyglądały na łatwe, ale łatwe nie były. I co ciekawe, Army Moves miało było w dwóch częściach. Ja miałem na kasecie Army Moves 1 i Army Moves 2, ale tak naprawdę to była jedna gra, tylko ona chyba na dyskietce była jedna i o ile dobrze pamiętam, druga część Army Moves zaczynała się od 7 albo 8 poziomu, tak mi się coś kojarzy, jeszcze raz spróbujemy, i w drugiej części sterowało się komandosem, który walczył z ptakami. Postaram się wam to pokazać oczywiście. Natomiast pierwszy Army Moves absolutnie fantastyczny, chociaż tak jak mówię, dosyć trudna gra, też wymagająca szczęścia. Nie lubię takich gier, ale to jest gra, która wymagała po prostu szczęścia, bo niektórych strzałów nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ominąć, więc musimy myśleć z wyprzedzeniem. Oczywiście nie możemy tu myśleć z wyprzedzeniem, bo nie wiemy, co się stanie. Natomiast no, gra, która wymagała trochę skilla, żeby przejść do drugiej planszy, aczkolwiek to była taka krótka radość, bo druga plansza była
Chciałbym wam ją pokazać, może mi się uda dojść. Zobaczymy. Na razie jakoś idzie, chociaż jak widzicie, gra wcale nie jest taka prosta. Dobrze, że jak cofam joystick, to JPEG staje, nie? Staje w miejscu. Więc mam szansę, żeby jakoś zareagować, ale to wcale nie jest... Ajajajajaj. Najgorsze jest też to, że nie ma tutaj, słuchajcie, żadnego checkpointa. Jeżeli zginę, zaczynam całkowicie od początku. To jest w ogóle masakra, nie? Ale gry na Commodore, one się nie szczypały z graczami. Albo grasz jak prawdziwy motherfucker, albo nie i do widzenia. I nie graj. I idź sobie do domu i płacz w kącie. Tu nie było przebacz. Musiałeś przejść za pierwszym razem, znaczy za pierwszym, na jednym życiu całość, bo inaczej to nie i koniec. Musiałeś zaczynać od początku. Oczywiście życia się nie odnowią w drugim poziomie, więc jak będę leciał helikopterkiem, to będę miał 2 życia, co pewnie potrwa kilka sekund, no ale dobra. Próbujemy. Na razie jest ok. Wiecie, staram się tak z przodu stać, żeby te helikopterki załatwiać od razu, zanim one się pojawią, ale to nie jest takie proste tak naprawdę, bo... O ja, teraz to miałem więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, chyba się uda. Już niedaleko, patrzcie. Już się kończy benzyna. Może? Jakie... Jest! I mamy ludka, który biegnie teraz. I drugi poziom helikopterek mega ciężki, też mam naciśniętą spację, ponieważ to chyba będzie, że będzie rzucał bomby, a my będziemy fajerem strzelać rakietami. Ale to nie ma znaczenia, bo pewnie tutaj helikopterkiem za długo nie pogramy. No tak jak mówię, bez sensu jest to, że będą samoloty leciały z tyłu, więc nie masz możliwości zareagowania. Zresztą sami zaraz zobaczycie, o co chodzi. Chryste Panie. Lecimy. Widzicie? Leci z tyłu. Nie masz możliwości zareagowania, bo nie wiesz, z którego miejsca, ani gdzie on przyleci, tak? No oczywiście, jeżeli leci teraz w innym miejscu, jak widzieliście, dlatego trzeba lecieć mniej więcej na środku. Poza tym strzały tych samolotów są na tyle szybkie, że nie jesteś w stanie uniknąć. I najlepsze jest to, że te, co lecą z tyłu, to one tak naprawdę nie strzelają. Strzelają tylko te, które lecą, jakby zawracają i strzelają do ciebie z przodu. A nie, też strzelają z przodu. Ajajaj, myślałem, że nie. Chciałem oszukać system, ale niestety. Także gra była, wiecie, jak zginę znowu, no to już dupa, nie? No to już jest pozamiatane. Mam jeszcze życie? Nie mam. No i musisz od nowa jechać znowu jeepem, żeby przejść cały level z jeepem i znowu grać helikopterkiem. Dobra, lecimy dalej. Army Moves 2, tak jak mówię, ja to miałem pod jednym tytułem, ale gra na kasetach była po prostu podzielona na 2 partie, więc ładowałeś sobie potem zobaczymy od którego poziomu, 5., 7, nie pamiętam. W drugiej części sterowaliśmy żołnierzem, który walczył z ptakami. Nadal się używało spacji, bo rzucało się granaty, ale tutaj granaty niestety nie mają żadnej funkcji, więc... Mamy takiego komandosa, jak widzicie, i teraz będą latały ptaki. Jak ja będę w te ptaki strzelał, to one będą leciały wyżej. No i jeszcze będą takie oczy, które będą rzucały granaty. Wiem, że brzmi to strasznie idiotycznie, ale takie były gry na Commodore. Zawsze mnie Zawsze mnie zastanawiało, co to, słuchajcie, za komandos, jak można być komandosem i po prostu zabijają go ptaki. Co one go dziobią tym dziobem, nie wiem, w oko, w mózg mu przebijają? Dlaczego on ginie w ogóle, jak go ptaki dotykają? Co tu się w ogóle dzieje? Co to za komandos? Jakaś cipa, nie komandos. No ale się skoczyłem. Właśnie to jest kolejna rzecz, w mojej opinii bezsensowna, czy ogólnie tutaj ta gra miała w ogóle przekokszony poziom trudności, bo nie jesteś w stanie stwierdzić, czy wszystkie już ptaki przeleciały, czy jeszcze nie? No bo teraz mógłbym już skoczyć, ale przesunę się kilka pikseli i pewnie jakiś... O, proszę, skoczyłem i od razu ptak wyleciał. Nie jesteś w stanie tego ominąć w żaden sposób, bo te ptaki po prostu... Nie wiem co triggeruje je. Nie wiem co włącza te ptaki, że one lecą, tak? Że oczywiście skacząc nie masz możliwości zawrócenia, więc jakby skacząc jesteś już zdany na łaskę grawitacji i fizyki. No i najwyżej się wpakujesz w ptaszora, który rozwali ci teraz granat, oczy mi. Także powiem wam, Army Moves
Ciekawi mnie, czy ktoś w ogóle to skończył kiedykolwiek. Pewnie pewnie są masterzy, co robią let's playe. O, patrzcie, teraz wybiegłem, muszę wyjść tutaj kawałek, kilka pikseli, żeby ten ptaszek kolejny się striggerował i żebym mógł go do góry strzelić. To jest po prostu bez sensu. No, zobaczcie. A już jakbym skoczył, to od razu bym się na niego nadział. Kurde. Wiecie co, włączę sobie autofire, pozwólcie. Nie chcę mi się trzymać tego przycisku, będzie po prostu mi łatwiej. No tak naprawdę to gra, w której nie powinno się przestawać strzelać. Co prawda autofire, nie musiałbym używać autofire, bo wystarczy, że trzymam przycisk. Patrzcie, teraz ten ptaszor nie leci. Nie wiem, skoczę. No i teraz nie leciał ten ptak. No i skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? No jeżeli uda mi się przejść, drugi poziom jest w bazie. Jeżeli myślicie, że to jest trudne, to drugi poziom to jest już absurd, bo w bazie to zazwyczaj żyjemy przez 2-3 sekundy. Poważnie, to już jest w ogóle jakaś totalna masakra. Nigdy mi się bazy nie udało przejść. Ptaszory to jeszcze spoko, ale baza to już przegięcie pały. Poza tym, dlaczego te ptaki nie giną, jak do nich strzelam? Z czego on strzela, kurna? W budyniu? Kurza mnie to, powiem wam. No patrzcie, teraz w ogóle nie powinienem zginąć, a zginąłem. Widać, znaczy nie mogę stać, to nawet nie chodzi o to, że mogę stać obok granatu jak wybucha. Nie mogę stać blisko niego, bo jeszcze zabijają mnie wyziewy, które z tego granatu wypadają. Chryste Panie. Dajcie chociaż szansę przetrwać. Nie można. Jeszcze raz. Trudna gra. Pewnie mi się nie uda do bazy dojść, ale to nic nie tracicie, bo w bazie to bym pewnie parę sekund tylko tam grał i natomiast no musicie mi uwierzyć na słowo, że jest baza. Jeszcze raz spróbuję. Powiem wam, że masakra ta gra. To masakra po prostu. Skaczę. Teraz ptaka nie było. Wcześniej straciłem na tym jednym ptaku chyba ze 4 życia. A teraz po prostu nawet nie przyleciał. No nie! Zabił mnie, słuchajcie, dymek z granatu, który już w zasadzie zniknął. No jak można być tak po prostu brutalnym, jeżeli chodzi o tą grę? No to jest masakra w ogóle. No nie mogę, no. Nie można za długo stać w miejscu, bo te oczy w końcu cię i tak trafią. To jest na chwilę tylko, tak? Że teraz nie... Zobaczcie. Te granaty są na tyle bezsensowne, że mogę tylko w pobliżu, jeżeli stoję ich, to i tak one mnie zmiotą z planszy, nie? Ale to było. Jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego te ptaki są nieśmiertelne i komando zginie w zetknięciu z, nie wiem, to są papugami, możecie napisać w komentarzu. Ja nie mam pomysłu. To jest po prostu strasznie głupie. Może to są jakieś ultra agresywne ptaki, dinozaury, nie wiem co to może być. Dobra. Ciężki temat. A teraz wyobraźcie sobie, to jest faza 5, czyli 5. poziom. Wyobraźcie sobie przejść od pierwszego poziomu, czyli od jeepa, przez helikopter, aż do 5. fazy, kiedy walczycie żołnierzem. Nie wyobrażam sobie tego. Sorry, ale nie wyobrażam sobie tego. Musi to być ultra trudna gra. Ciekawe ile tych faz jest. To jest 5, to pewnie będą jeszcze ze 4. No, może z 10 leveli jest. Tak bym obstawiał. Natomiast trochę tak, to takie troszkę naśmiewanie się z armii. Ja pierdzielę. Dobrze, że nie muszę... Zobaczcie, tutaj przynajmniej jest checkpoint. Nie muszę zaczynać od początku, bo przecież w Jeepago, jak graliśmy, to już była w ogóle dupa zbita. Ginąłeś to od nowa. Nie ma bata. Nie! I już jak skoczyłeś, to już wiesz. I leci ptak na ciebie, to już nie masz w ogóle... Już śmierć ci zagląda po prostu w oczy i już nic nie możesz zrobić. To jest jakbyś skakał na linię na bungee i nagle zobaczył, że nie masz przyczepionej jej do nóg, nie? No już nic nie możesz zrobić. Po prostu lecisz. Lecisz na łaskę losu. Nic nie możesz zrobić. Tak się czuję. Masakra. Dobra, skupiam się teraz. Dobra, długi skok.
No, dobrze, że wpadło do wody, bo jakby nie wpadło do wody, to by mnie załatwiło. No, dobrze, że nie skoczyłem. Już chciałem skoczyć, a to oczywiście ptaszory, nie? Żebym jakoś chociaż miał podstawowe informacje, że te ptaszory będą tutaj zaraz lecieć z tej strony, żebym mógł jakoś zareagować. Nie możesz zareagować. Musisz po prostu zginąć i koniec. Dobra, jestem już blisko. Jest, widzę. Już jestem w kurniku, już się witam z gąską. Pokażę wam jednak kolejny poziom. Faza 6, czyli czyli co? Baza wroga. Nie wiem, kim są ci wrogowie. Mam 6 żyć. Obstawiam, że moja rozgrywka w fazie 6 potrwa 40 sekund. Będę próbował, ale to, co się już tutaj dzieje, to jest jakaś w ogóle paranoja. Jedziemy. Dobra, już leci granat. I już mnie coś nawet nie widać strzałów. Właśnie to jest też ten problem, że nie widać strzałów. Ja muszę się... O, granat, zobaczcie jak... No nie powinienem zginąć. Granat wybuchł o wiele dalej niż ja stałem. Nie powinien w ogóle mi zadać obrażeń. Co mnie teraz zabiło? Gościu popełnił samobójstwo? Co? No nie... Masz pół sekundy na po prostu zareagowanie. Jak nie, to jesteś ciota i koniec. No nie! Ten level jest niesamowity, niemożliwy jest do przejścia. Zobaczcie, tu musisz mieć refleks, który jest po prostu... No i granat, który spada obok ciebie, ale i tak cię zabija. No i to tyle. Chcesz przejść misję w bazie? Znowu musisz walczyć z ptaszorami. I tak w kółko. Dobra, to był Army Moves. Lecimy dalej. Asterix. W latach 90., gdy wyszedł pierwszy numer Asterixa, nie był to komiks dla nas, znaczy postać nie była dla nas jeszcze znana. Ona gdzieś się pojawiła w latach, pierwszy numer Asterixa, tak zwanej białej serii, pojawił się gdzieś w roku 90-91. Pamiętam, że miesiąc wcześniej wyszedł komiks Donald Duck, czy też Mickey Mouse. Teraz nie wiem. Donald Duck, pierwszy komiks Disneya w Polsce. Na długo zanim pojawiły się giganty. To jest w ogóle prehistoria, że tak powiem. Asterix nie był nam znany, aczkolwiek niedługo po wypuszczeniu komiksu na chyba TVP2 leciał Asterix kontra Rzymianie. Pamiętam, bo miałem nagrane na wideo ostatnie 30 minut, bo wcześniej nie udało mi się zaprogramować wideo, żeby nagrać całe, więc oglądałem ostatnie 30 minut, jak już Asterix wstępował chyba do Legionu Rzymskiego, o ile dobrze pamiętam. No w każdym razie komiks, pierwszy odcinek Asterixa był, pierwszy numer Asterixa był dziwny. Te postacie nie wyglądały jeszcze tak dobrze jak w bajce i widać było, że jeszcze panowie Uderco i Gościnny muszą się trochę dotrzeć. Więc ten komiks był taki, mi się zdaje, że dopiero od 5 tomu, czyli Asterix i Kleopatra, dopiero możemy mówić o tym, że Asterix wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Te pierwsze tomy były takie dosyć dziwne. O co chodziło w grze Asterix? Nie mam zielonego pojęcia, ale był to Asterix, więc grałem tylko dlatego, że było to Asterix. Zobaczcie, jak w ogóle rysują się te plansze. A Commodore nie było takie szybkie, żeby załadować wszystko od razu. To wymagało chwili. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, o czym jest ten Asterix, ale nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie, jakiś dzik. Ło! Ło! Zabił mnie dzik. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Jeszcze raz. Patrzcie, tu mamy jakąś taką bijatykę jak ten. Jak Mortal Kombat. W okienku się otwiera jak Final Fantasy. Ło! Natomiast wiem, że można użyć tutaj napoju magicznego. Mam jego jeden, tam u góry widzę. I ten napój pozwoli nam załatwić kilku Rzymian, aczkolwiek nie chcę go na razie kompendium używać, bo może się przyda później. Dobra, może teraz go użyję, jak już jestem, chociaż spróbuję tutaj z Rzymianami. Dawaj go tu, gin, gin! Kurna, zabił mnie Centurion. Coś te Centurion, jeszcze raz. Gin, gin! No jak ich pokonać w ogóle? Chryste Panie, nie ma żadnego bloku, to co to w ogóle się dzieje, nie? O, jest jakiś, co to jest? Klucz jakiś. Bierę klucz. Dungeon, do jakiegoś lochu. Do jakiego lochu? O, Legion. Legionista, gin! Gin! Yeah! Yeah!
Jesteś moją suką. Legionistą! Gin! Kurna! Dobra, trzeba użyć chyba napoju magicznego. Teraz to jestem killer. Kłopot jest taki, że ten napój się bardzo szybko kończy, więc nie na wiele mi się to zda, niestety. Aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi. Nie wiem, po co mi ten klucz. Staram się zabić ich jak najszybciej, chociaż oni się cały czas pojawiają. Gra jest strasznie trudna w ogóle, bo to w ogóle te bijatyki to jest jakaś masakra. Kto to w ogóle wymyślił, nie? Żeby jakiś blok był albo coś, ale tu nie ma takich rzeczy. Po prostu typ zabiera ci jednym strzałem pół energii i tyle, i giniesz. I to tyle, chyba że można używać tych dzików. Bo mam, widzę, 3 dziki, ale nie wiem, w ogóle błąkam się jak smród po gaciach, nie do końca wiem, gdzie mam iść. Okej. Tu chyba nie byłem, dobra, szybko ucieknę. Open Forest, dobra. Uciekłem Rzymianom. Nie, tu też są Rzymianie. Uciekaj! Nie wiem, po co mi ten, kurde. Uciekaj! Asterixie! Normalnie Asterix walczył z Rzymianami sprytem. Tutaj walczy pięściami, no ale to Asterix bez... Znowu wróciłem do kompendium. Nie chcę do kompendium. W ogóle dziwnie to jakoś... O! Dzik! 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 Yeah! 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 Dobra, mam ostatnie życie. Asterix chyba za długo nie pociągnie. W ogóle dlaczego Obelix nie walczy, tylko patrzy, jak zabijają jego najlepszego przyjaciela. Grubasie wstrętny, walcz! Walcz dla mnie, suko! A nie się patrzysz, grubasie wstrętny. Kurde, no i co? I co? I co? I dupa. I straciłem ostatnie życie. O, umarł Asterix. Niestety nie potrafię stwierdzić, o co w tej grze chodziło, ani jak ją przejść. Nigdy mi się jej przejść nie udało. I chciałbym kiedyś wiedzieć, jak ją przejść i po co jest ten klucz do lochu. Po prostu nie mam zielonego pojęcia. Dobra, nie męczymy buły, lecimy dalej. Kolejną grą jest Auf Wiedersehen Monty. Wybaczcie, że nie mam światła, ale nie mogę go włączyć, bo jest awaria internetu. A lampa łączy się z Wi-Fi. I to nie działa tak, że ona jest po prostu podłączona do routera. Nie, musi być podłączona do internetu, bo inaczej nie można jej włączyć, dlatego nie włączyłem lampy. Wybaczcie. Jak wróci, jak usterkę usuną, będę mógł lampę włączyć. Jeżeli chodzi o Auf Wiedersehen Monty, grałem w nią... u mojego kolegi albo na Atari, albo na Spectrum. To był mój kolega Tomek i pamiętam, że była jeszcze jedna część gry, która się nazywała Monty on the Run. W grze wcielamy się w kreta, ale o co w niej chodziło, nie mam zielonego pojęcia. Poczekajcie, tu jest jakiś karabin. Mam karabin. Mogę strzelać? Nie mogę strzelać. Nic mnie to nie zabija. Co to jest? Próbuję rozkminić, co tu się dzieje, ale... Okej, zginąłem. Mój kolega Tomek twierdził, że on skończył Auf Wiedersehen Monty wiele razy i w ogóle to jest jego ulubiona gra. Nie pamiętam, na czym on grał. On chyba grał na Atari, kurczę, teraz, ale nie wiem, czy wierzyć tu w ogóle nie można zareagować. Chyba w ogóle gram na cheatach, bo widzę, że dobra, przynajmniej życie nie tracę, okej. To jest w ogóle masakra, nie możesz zareagować. Od razu cię zabija ten stempel. Dobra. Okej, tu mogę... Co się dzieje? Co się dzieje? O kurna! Widzieliście to? Zatańczył breakdance'a. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Powiem wam, że twórcy... Znaczy, gra mi bardzo w ogóle przypomina Jet Set Willy. Nie zdziwiłbym się, jakby to był ten sam producent. Co tu się działo? Zakręcił się na dupie. Jeżeli to by był ten sam producent, co Jet Set Willy. Wygląda bardzo podobnie i takie w ogóle... Co się w ogóle dzieje? Podobne jakieś dziwne pomysły. Coś wziąłem. Powietrze pojawiło się mi tam w tym. Ale co to znaczy? Co to daje? Nie wiadomo.
Okej, tu mnie to w ogóle nie wiadomo co zabija, co nie. Teoretycznie powinno wszystko zabijać. To jest chyba wódka. Bierę wódkę. Wódka powoduje, słuchajcie, to, że odwracają się kierunki. Ja pierdzielę, jaka masakra. Nie wierzę, że Tomek to przeszedł. To jest niemożliwe, żeby on to... I zaraz się zabije. To jest niemożliwe, żeby on to skończył. Ta gra jest po prostu... zbyt głupia, żeby ją skończyć. Co tu w ogóle się... O, znowu wódka. Nie chcę wódki, bo znowu będę tańczył. No ja to znowu wziąłem wódkę. Teraz on w ogóle sam idzie, zobaczcie, ja nic nie robię. To tak powinno być? O Jezu, znowu wódka. To jest taka gra edukacyjna, że wódka nic dobrego nie daje, więc lepiej wódki nie bierz. Znowu wódka. Tam jest jakaś głowa królika. Mam wziąć tą głowę królika? Wziąłem? Mam dwie głowy królika? Ja pierdzielę, chciałbym 2 opakowania pigu, które brali twórcy Auf Wiedersehen Monty, naprawdę. Bo to jest jakaś... Zobaczcie, teraz trzymam w tą stronę. O, odblokowałeś, bo to tak krótką chwilę on dostaje jakby małpiego rozumu i robi w ogóle rzeczy, które... losowe, tak? Idzie, skacze, nie wiadomo co. Ja mi się zdaje, że ja muszę tam iść. Tomek mówi, że to jest jego ulubiona gra. Chyba miał te piguły też od twórców, bo ja nie wierzę. Jak mam tu przejść? Zobaczcie jaka mechanika, można po prostu... Wow! Co tu się w ogóle dzieje, nie? W ogóle gram na cheatach, nie chciałem, ale gra jakby automatycznie mi te cheaty odpaliła z jakiegoś powodu. Dlatego jestem nieśmiertelny. Pewnie gdybym był śmiertelny, absolutnie żadnego z tych poziomów byście nie zobaczyli, bo bym pewnie zginął w 5 sekund. Ale ta gra jest po prostu jakaś... O shit! Spadłem na sam dół. Tu jest R. Chyba muszę wziąć. Co to jest EC na przykład? Dlaczego na dole pojawia się resort? Coś mnie zabiło? Co tu się dzieje? Nie wiem. Ten typ mnie z kolei zabił. Tamci mnie nie zabili, ten mnie zabił. Murek zabija żółty? Co to w ogóle? O co tu w ogóle chodzi? Dlaczego mnie Murek zabija żółty? Co to jest za jakiś typ? Co on robi? Yeah! Dlaczego ma siura czarnego wystawionego? Nie idę do niego. Jakaś masakra w ogóle ta gra jest. Masakra. Masakra. Jeżeli to była Tomka ulubiona gra, to bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, że była to jego ulubiona gra. I ją skończył. Ja nie wyobrażam sobie, że on to skończył. Tej gry nie można skończyć, bo tu nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Wow! Pireneje. Jestem w... Dlaczego zatańczyłem breakdance'a znowu? Jestem w Pirenejach. Niesamowite w ogóle. Jakoś się nie mogę wyjść już. Koniec. O! Nie rozumiem. Nie rozumiem o co tu chodziło. Grałem w tą grę trochę na Commodore. Chyba tylko dlatego, że Tomek powiedział, że to jego ulubiona gra, więc wyszedłem z założenia, że no skoro mu się podoba, no to musi być to dobre, tak? Ale ta gra jest bardzo niedobra. Bardzo niedobra. I w ogóle nie pamiętam, żeby nie pamiętam tych głupich pomysłów. Czy tą cebulę muszę tu zabrać? Co tu się w ogóle dzieje? On się jakoś kręci, odbija. Mam cebulę. No i co? Nie wiadomo. Ta cebula chyba nic nie daje. O shit, spadłem znowu w Pireneje. O co tu w ogóle chodzi? Mam jakieś pieniądze. Toulouse, Francja. I co? Elo, elo, Francja. Elo, elo. Gitara się ma, Francja. Nie rozumiem co ja tu robię w ogóle. Wow! Tam jest jakiś driniol. Myślicie, że mogę tego driniola wziąć? Chyba? Mogę, ale to nic nie daje. Tu mogę do dołu w ogóle. Jakie kurde głupoty. Znaczy powiem wam, oprawa jak na standardy Commodore kiepska. Jak na standardy jakiegoś, nie wiem, Spectrum, to pewnie nawet dobra, nie? Ale... O Jezu. Dobrze, że tu jestem nieśmiertelny. Dopiero bym bluzgał. Tu jakaś czopka. Zebrałem czopkę. Murek mnie zabił.
W ogóle bez sensu, że cię murek zabija. Po prostu cię zabija. Nie masz na to wpływu. Nie no, przepraszam, ale piguły, jakie brali twórcy, to już po prostu jakaś wyższa szkoła jazdy, nie? What the fuck? Co się stało? Mogę zjadać? Piach? Okej. Okej. Co to jest to EC? Po co ja tu zbieram? Co to znaczy w ogóle? Tam idę po drinka. Fascynuje mnie ta gra, bo ona jest tak zła i tak głupia. Znaczy, może ona w latach 80. miała jakiś sens. Pewnie miała. Nie zdziwiłbym się, ale jest to po prostu taki absurd niesamowity. Ty, dobra, tu coś jest. Co to jest? Jakaś głowa? Spróbuję to wziąć. Ostatnia rzecz, którą zrobię w Montim, to wezmę to coś tam. Co to jest? Co to w ogóle ma... Nie mogę w ogóle tu skoczyć. O! To było ważne. Ważna rzecz zebrana. Prawie jestem już przy końcu. Rozumiem, że to jest chyba wieża Eiffla? Tak wygląda. Jakiś typ siedzi za biurkiem. Dobra, idę do tego typa za biurkiem. Siema, co tam? Nic nie można. To może mu cebulę dam? Nie. W ogóle... Dobra, mam 3 ery i mam... Może spacją coś mam zrobić? Nie. I jakieś mam coś. To jest paszport może? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, co ja tu robię, słuchajcie, w tej grze. To jest absurd jakiś. Ron France. Znowu cebula. Chodzący kapelusz. Dobra, nie drzemy łacha, lecimy dalej. Przepraszam, że wam tą grę pokazałem. Jest mi wstyd. Kolejną grą, którą dla was przygotowałem, jest Aztec Challenge. Znalazłem tą grę na jakiejś kasecie. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć gdzie. Gra mi była takim, można powiedzieć, protoplastą, dziadem Endless Runów. Chociaż tutaj nie był do końca Endless Run, ale idea była dość podobna. Mieliśmy typa, który biegnie i w którego rzucają dzidami. I problem jest taki, że trzeba dobiec do tej piramidy. Gra wymaga niebywałego refleksu. Tutaj w zasadzie tylko masz 2 kierunki. Albo skaczesz, albo się uchylasz. No i chodzi o to, żeby w pierwszym poziomie dobiec do tej piramidy. To wcale nie jest takie proste. Najlepsze jest to, że jak zaczynasz grę, od razu leci w ciebie, od razu. To nawet nie jest, że chwilę odczek, od razu leci w ciebie dzida. Więc musisz od razu zareagować, jak tracisz życie, bo inaczej tracisz kolejne życie. Zaraz zresztą zginę, to zobaczycie, jak to działa. W każdym razie, chodzi o to, żeby dotrzeć do tej piramidy. Patrzcie teraz, od razu leci. Od razu trzeba się uchylić. A ta piramida w ogóle robi się coraz większa. Nie wiem, czy to widzicie. I w ogóle jaki jest sens? Dlaczego ci kolesie rzucają do niego dzidami? Dlaczego? Przecież to pewnie są jego koledzy z klasy, z którymi pił wódkę, chodził na dziewczyny, a teraz on biegnie, biedny w ręczniku, z siwą głową, a oni go chcą zabić. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Mogę wam powiedzieć, i tutaj no, to historia troszkę pokroju Zbyla, ale wydaje mi się, nie mówię, że to jest na pewno, raz kiedyś jak grałem na Commodore dawno temu, udało mi się przeskoczyć dzidę, która leciała górą. Ale nie wiem, czy to mi się nie przyśniło. To mógł być mój sen tylko, mokry. Obudziłem się zlany potem i płynami ustrojowymi i stwierdziłem, że przeskoczyłem dzidę, która leciała górą. Ale nie wiem. Może to nie było tak. W ogóle zobaczcie, jak ta gra jest zrobiona. Jak zrobili to, że on biegnie. To jest niesamowite w ogóle. Jakiś piasek się rusza. Miga w zasadzie.
piramida, ona tak wyskakuje co jeden stopień, zobaczcie. Próbowano tutaj perspektywę jakoś stworzyć, ale to jest... Gra jest niesamowicie trudna w ogóle. To jest... Nie jest, masz tylko co prawda 50% szans, żeby trafić, co masz zrobić, ale to nie jest takie proste. Dobra, jeszcze raz gramy. Teraz mknę jak gazela, jak wiatr, jak nutria goniąca za orzeszkiem. To jest ten moment, kiedy biegnę skupiony. Moi najlepsi koledzy rzucają we mnie dzidami, chcą mi przebić albo piętę, albo głowę. Nie wiadomo z jakiego powodu. A ja biegnę jak szalony, jak wiatr pośród drzew. Mknę i dupa, i dostałem wudo i na razie. Dobra, jeszcze raz. Patrzcie, prawie mi się udało. Mówiłem, że to kiedyś mi się udało. Ja pierdzielę, teraz dzisiaj się znowu obudzę cały zlany płynami ustrojowymi, bo znowu mi się przyśni, że przeskoczyłem. Mówię wam, że się da, to trzeba być po prostu mega masterem, ale się da. Dobra, teraz już dolatuję do tej... W ogóle drugi poziom to ostatni poziom, jaki widziałem. Kiedyś dawno temu kilka razy mi się udało dotrzeć do tej piramidy. Ale dzisiaj pewnie mi się to nie uda. Ale kiedyś mi się udało. Patrzcie, jak teraz mi dobrze idzie. Dupa Jaros, no i... Co za gra? Jeżeli myślicie, że gry na Commodore były proste, bo tu masz tylko góra-dół, no to spróbujcie zagrać w Aztec Challenge. To naprawdę trzeba być Aztekiem, żeby to przejść. I to takim prawdziwym Aztekiem. Synem Słońca. Synem Boga Ogotaja. Tylko wtedy możesz to przejść. W ogóle powiem wam, że jak dla mnie, te dzidy trochę za szybko lecą. Nie masz ułamek sekundy, nawet nie jest sekunda na zareagowanie. Masz ułamek sekundy, żeby zdecydować, czy góra, czy dół. Często robię to bezwiednie, znaczy losowo, muszę wam się przyznać, bo nie do końca ogarniam, co mam nacisnąć. Dobra, teraz dobiegam do wejścia do świątyni. Jestem Bogiem Słońca, szybkonogim biegaczem z siwą głową. Mknę jak... Kurna, i w dupsko dosyć. No nie, w ogóle to jest to, że zaczynasz i od razu leci w ciebie dzida, to jest niesamowite. Jeszcze ostatni raz. Znaczy ostatnie moje życia. W ogóle co mam tam takiego białego na nodze? Co to jest? Może nawet nie chcę wiedzieć, co to jest białego na nodze. Może dlatego biegnie, żeby to zmyć. Zmyć w świątyni słońca, w świętej wodzie Azteków. Bo wiecie, co to jest? Bo on też obudził się w nocy. Ja już wiem, jaka jest historia tej gry. Ten typ obudził się w nocy, bo przyśniło mu się, że dobiegł do piramidy i miał płyn ustrojowy na nodze. I matka też się obudziła i matka zobaczyła, że działo się coś złego. I on teraz biegnie, matka go tam goni z tyłu i on biegnie, żeby umyć tą nogę, piętę, czy cokolwiek w świętej rzece Azteków. I modlić się do Boga pierzastego, nie wiem, jak Quetzalcoatla, żeby wybaczył mu poranne onanizmy bezwiedne. Patrzcie. I to jest ten moment, kiedy dobiegam. Tak się robi historię. I już widzę drzwi. Już widzę drzwi. Biegnę jeszcze. Już jestem. Nie! Kurna! Nie! Ja pierdzielę, przecież już byłem. No. Ja pierdzielę, no. Jakie to jest złe, jaka ta gra jest zła. Ale powiem wam, że drugiego poziomu nigdy nie przeszedłem. Drugi poziom jest chyba jakiś z wężami, czy coś takiego. Zazwyczaj mi się udawało dojść z jednym życiem, więc w drugim poziomie średnio spędzałem jakieś 2 sekundy, bo nie wiedziałem, co zrobić i ginąłem od razu. Dobra. Biorę się. Musisz zmyć te płyny ustrojowe ze swojej nogi. Biegniesz w stronę piramidy. Musisz zdążyć przed zachodem słońca, zanim Bóg cię pokaże. Bóg słońca patrzy na ciebie. Kurna, nawet nie zdążyłem. No dobra.
Ciekawe, czy ktoś to skończył kiedykolwiek. Jakoś wątpię. Barbarian. Jest to gra, którą jako jedną z pierwszych to był tytuł, który jako jeden z pierwszych uruchomiłem na swoim Commodore. Z tego względu, że był on na kasecie. Na pierwszej kasecie, jaką do Commodore posiadałem, był właśnie Barbarian. Gra była bijatyką. To taki praszczur Mortal Kombat. Co ciekawe, można było walkę skończyć od razu jednym ciosem. Można było odciąć przeciwnikowi głowę. Pamiętam, że w tamtym czasie mój tata mi towarzyszył, kiedy ja tę grę odpalałem. No i żeśmy odpalili tego Barbariana. Mówię, o mój tata, o Conan, ja tam zacząłem grać. No i przypadkowo zrobiłem cios za głowy i odciąłem temu typowi głowę, temu mojemu przeciwnikowi. Pamiętam wzrok mojego taty, który był po prostu zszokowany, że nagle komputer dla dzieci, gry dla dzieci mają takie coś, że możesz komuś obciąć głowę. Miałem wtedy, żeby was nie skłamać, szedłem do pierwszej klasy, więc miałem 6 lat. Miałem 6 lat, jak obciąłem komuś głowę. A wy ile mieliście lat, jak obcięliście komuś głowę? No właśnie. To dzięki temu jestem takim psychopatą do dzisiaj. Dobra, spróbujemy. Nie wiem, czy mam dobrze ustawiony joy, ale miejmy nadzieję, że tak. No, chyba mam na złym porcie. Spróbuję mu odciąć od razu głowę. Patrzcie. No dobra, jednak muszę zmienić. Zaraz go tutaj wezmę na środek. O, cofnę się. Dobra, mu obetnę ten łeb. Normalnie można było skończyć tą grę od razu jednym ciosem. Teraz pewnie mi się nie uda. Jakoś to łatwiej wchodziło. No! No dawaj, typie. No patrzcie, no. Ledwo mu zahaczyłem o grdykę. W każdym razie Barbarian był ciekawym tytułem, bo nie widziało się na komputerach 8-bitowych takiej jakości, takiej brutalności, tak? Jak właśnie w Barbarianie. To było w ogóle niespotykane, żeby takie rzeczy się działy, tak? Że komuś obcinasz głowę, nie? Czekajcie, spróbuję mu to jakoś wyperswadować. Jest! Aj, uchylił się. No i nie udało się. Dobra, jeszcze raz. Gra nie była tak trudna. Pamiętam, że dochodziłem do 6-7 poziomu. Pamiętam, że chyba moim rekordem było, że był taka plansza, w której walczyło się... znaczy czarownik siedział na tronie i obok niego jakaś taka niewolnica Izaura do spełniania różnych rzeczy. Dobra. Trochę bez sensu, bo muszę zmienić joystick, żeby uruchomić grę i zmienić joystick, żeby walczyć. Co za bajzel tutaj panuje. Zobaczcie, w ilu to klatka. O, jest! Udało mi się. Teraz go przyjdzie i kopnie tą głowę i zabierze jego bezgłowe ciało. Zauważcie, że ta gra działa, nie wiem w ilu, w 5 klatkach na sekundę, w 10 może. No dobra, w 10 klatkach na sekundę. Jak to musiałoby pięknie wyglądać, jakby działała w 60. Więc wiecie, wy dzisiaj gracie w Mortal Kombat, a my w latach 80. i 90. graliśmy w Barbariana i to było i tyle. I to nam starczało, że można było głowę. I to było fatality dla nas. Najlepsze wtedy. W ogóle jest dobre to, że tak jak mówię, można w ogóle walkę skończyć od razu. Aczkolwiek tutaj ten typ mnie jakoś... W ogóle mam wrażenie, że tutaj ciosy są na zasadzie papier, kamień, nożyce. To znaczy jedne ciosy są szybsze od innych. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens to, co mówię, ale jakby łatwiej wchodzą i na przykład jest taki cios chyba z bańki można dać, który jest bardzo szybki, nie wiem jak się go robi, bo nie pamiętam, ale cios z bańki od razu wiecie, jeżeli wykonamy równocześnie cios, ja zrobię z bańki, a on zrobi jakiś inny, to cios z bańki zawsze wejdzie pierwszy. Dobra, udało mi się obciąć mu łeb. W ogóle ta oprawa, słuchajcie, te dwa węże zjadające te kropki. Ja pierdzielę, nie? W ogóle w tamtym czasie, wiecie, film Conan to był w ogóle klasyk, nie? Na VHS-ie.
No i to w zasadzie no nie było, że to każdy wiedział, że to jest Conan, nie? To się nazywało Barbarian, ale tam wiadomo było od razu, że to Conan, nie? A nie jakiś badziew. Co ciekawe, te ciosy, które zadają, znaczy takie, kiedy się turlam, kiedy go przerzucam, czy tam przewracam, to one nie zabierają energii. Także to jest tylko trochę takie placebo, aczkolwiek ja chcę go jeszcze tu skończyć jak prawdziwy Conan. Jak się uchylił. A, teraz dobrze zrobił. Właśnie jakiś blok też się robiło, tak, jak on zrobił ten, że udało mu się zablokować. To było dobre. Jeszcze jakoś kołowrotek można było mieczem zrobić, ale to już nie pamiętam jak. O, zza głowy i ciach. Dobra, wiem już jak za głowy zrobić. Pach! Pach! Dobra, daj sobie łeb odciąć, nie bądź frajer. Nie bądź frajer, ziom. Dawaj ten łeb. Kosmaty. Jest! A i się schylił, no. On też próbuje. Dobra, została mu już jedna kropka, kończę go. Kończę go ręcznie. O ty kurna. Także tak się grało. Oczywiście najlepiej grało się w Barbariana na 2 osoby. Mój najlepszy kolega przychodził do mnie, Piotr, i żeśmy tyrali w Barbariana, nie? Aczkolwiek gra była taka, no... Nie było zbyt wiele ciosów. Jedynym tutaj tym gimmickiem, który powodował, że to jest zajebiste, było to, że możesz głowę mu obciąć. To była najlepsza rzecz z całej gry. Jeżeli ci się to udało, jeżeli to weszło, no to byłeś po prostu w 7. niebie, ale... Wiem, że fajne było to, że jak grałeś z kimś pierwszy raz, nie? I zagramy sobie w Barbariana na 2 osoby i to od razu na początku, nie? Od razu pierwszy cios jaki robiłeś cios za głowy i obcinałeś mu łeb, no to robiło to wrażenie, nie? To koleś siedział. Wow. No i tutaj wchodzi też mój kolega Zbyszek na scenę, który stwierdził, że w Barbarianie on umie odcinać głowy i ręce. Tak, twierdził, że można obcinać inne kończyny. W momencie, wykonać trzeba cios za głowy, w momencie, kiedy przeciwnik kopie. Jeżeli zrobisz to w odpowiednim momencie, to obetniesz mu głowę, nie? Oczywiście Zbylu potem mówiliśmy, żeby Zbylu przyszedł i pokazał. No i oczywiście nigdy mu się to nie udało. Ale nie mieliśmy powodu tak naprawdę tutaj mu nie wierzyć. Jest! Udało mi się. Nie mieliśmy powodów mu nie wierzyć, bo skoro można było obcinać głowę, dlaczego nie można było obcinać rąk i nóg? Ale Zbylu to zrobił. Zbylu przysięgał, że on w domu obciął ręce, nogi, w ogóle siura, wszystko poobcinał i można. I on wie, że można. No i potem, dobra Zbylu, to odpalamy i próbujemy, nie? Gramy na 2 osoby, próbujesz mi obciąć nogę, nie? Oczywiście nigdy mu się to nie udało, nie? Że potem zawsze był jakiś powód, nie? A to, że nie, bo to joystick nie taki, a to sraki, a to tam dupa i tak cały czas takie było gadanie, nie? I to zawsze było. Zawsze jak coś Zbylowi nie szło, to zawsze była czegoś był powód, nie? To w ogóle to nie jego wina, to wina wszystkiego dookoła, nie? Że on nie może mu tego łba obciąć, głowy obciąć, znaczy nogi. No, ale Zbylu obcinał wszystko w Barbarianie. Taki był master. No, ten przeciwnik już jest mocarz. Ale teraz żeśmy razem zrobili te ciosy. W ogóle strasznie ten przeciwnik unika moich perfekcyjnych ciosów. Patrzcie, kurde. Co ciekawe, Barbariana było kilka części. To jest, znaczy dla mnie jest ta najbardziej znana, ale była taka, że walczyło się na początku z jakimś takim potworem, czy tam jakimś takim trollem. Był Barbarian, w którym grało się faktycznie Conanem. Nie wiem, czy to może to... Nie, chyba Barbarian. I to była gra taka, można powiedzieć, trochę przygodowa. Przygodowo bijatyka taka coś. I tam się sterowało takimi jakimiś klawiszami, coś takiego mi się kojarzy. W każdym razie ja to miałem pod nazwą Barbarian 2. Aczkolwiek tych Barbarianów było kilka, bo pamiętam, że była jeszcze jakaś część Barbariana, że walczyło się z kobietą. Ale może mi się to przyśniło. To wtedy mi się przyśniło, jak mi się przyśniło, że przeskoczyłem dzidę w Aztec Challenge. Dobra, lecimy dalej z tematem.
Kolejna gra Batman. W 1989 roku wychodzi film Tima Burtona pod tytułem Batman. Pamiętam, to też tutaj nie wiem, czy trochę może mi się mylić rzeczywistość z rzeczywistością filmową, ale kojarzę, że byliśmy z rodzicami w kinie na Batmanie, było już ciemno, padał śnieg. Dokładnie taka noc, jak rodzice małego Bruce'a Wayne'a zginęli, a my wtedy żeśmy szli na tego Batmana. Nie pamiętam dokładnie, w jakim to było kinie, ale jak dzisiaj sobie próbuję to przypomnieć, to mam takie trochę jakby zmieszane, że rzeczywistość łódzka z rzeczywistością Gotham. To tak naprawdę wcale nie jest takie od siebie dalekie. W każdym razie, kiedy skończył się film, wychodzimy z rodzicami, już było też śnieg padał, było ciemno i były różne gadżety z Batmanem. I moja mama kupiła mi w takim pudełku, które wyglądało troszkę jak śniadaniówka do szkoły. Mam to pudełko do dzisiaj gdzieś. I z każdej strony były jakieś zdjęcia Batmana na tym pudełku i w środku była czapka, rękawiczki i szalik. Ale nie myślcie, że jakaś super wymyślna. Najbardziej generyczna z generycznych czapka, najbardziej generyczny szalik i najbardziej generyczne rękawiczki. Różnica była taka, że na czapce było maleńkie, wyhaftowane logo Batmana. To samo było tutaj na rękawiczkach i na szaliku gdzieś tam w rogu takie maluteńkie logo Batmana było, słuchajcie, wyszyte. Ale to były najlepsze, pamiętam, że była najlepsza czapka, najlepszy szalik i najlepsze rękawiczki. Batman zawładnął umysłami. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili małe ćwiczenie. Chciałbym, żebyście, jeżeli siedzicie przy komputerze, odpalili sobie przeglądarkę, wpisali Batman logo i odpalili to klasyczne logo Batmana żółto-czarne, między innymi znane z filmu Tima Burtona. Bo to, co chcę wam powiedzieć, sprawi, że nigdy już na to logo nie spojrzycie inaczej. Znaczy, będziecie patrzeć zawsze na nie dosyć dziwnie. Jeżeli spojrzycie na to logo, ja tutaj widzę jaja bez fiuta i dwie dupy. Dziękuję, gramy. Dobra, pierwszy Batman. Pierwszy Batman był absolutnie fantastyczną grą. Dlatego, że była to gra, która składała się z kilku etapów, które były od siebie różne. To znaczy, pierwszy etap to mieliśmy w tej wytwórni tych chemikaliów, tak, gdzie musimy dojść do Jacka Nicholsona i zrzucić go do kwasu. Natomiast były też poziomy, w których jechało się samochodem i były też poziomy, gdzie taki był poziom, można powiedzieć, trochę logiczny, kiedy trzeba było odgadnąć, z czego składał się ten napój Jokera, Smilex. Pamiętam, że to się robiło na pałę, bo nikt nie wiedział, jak to tam w ogóle chodzi, więc na pałę żeśmy klikali w nadziei, że się uda to wybrać, uda się zmontować, aczkolwiek wymagało, tam były jakieś... Tam były chyba jakieś procenty, które pokazały, ile rzeczy trafiłeś procentowo. Aczkolwiek my żeśmy to i tak robili na pałę. Dobra, nie wiem, gdzie tu mam teraz iść. A, dobra, tu. Tu nie mogę, muszę się zeskoczyć i tutaj. W ogóle tutaj chyba mam włączoną nieśmiertelność albo nieskończoną ilość żyć. Nie wiem, nie jestem do końca przekonany, ale jeżeli Batmana ktoś zabije, to on tak uklęknie na jedno kolano, jak jakiś cipa taka. Nie wiem dlaczego. W ogóle dlaczego Batman tutaj rzuca batarangami w policjantów też. Nie wiem, czy zauważyliście, że czasami biegają policjanci i on też ich zabija i strąca. Nie rozumiem tego. To są źli policjanci, czy co? Rozumiem, że ci, bo oni tam strzelają do niego. Ale co ci policjanci mu zawinili? Dlaczego zabijasz policjantów w Batmanie? O właśnie. Dlaczego klęknął do miecza? Bo uderzył się rączką w ścianę i już mu i go bolało i musiał klęknąć sobie. Batman. Batman nie powinien się przejmować takimi rzeczami. Batman to Batman, a nie jakaś melepeta. Dobra, udało mi się jednego typa zrzucić. Ciekawe, czy mi się uda przejść pierwszy poziom. Zawsze, znaczy tutaj mi się cheaty odpaliły tak naprawdę bezwiednie, nie miałem na to wpływu. Aczkolwiek jak grałem na Commodore, to też grałem zawsze na kodach. No z tego powodu, że ta gra była bardzo trudna. I przejście jej bez kodów no mogło nastręczyć sporo problemów. Dobra, muszę jakoś przeskoczyć tam. Okej, udało się? Yeah.
Dobra. Może się uda. Może zobaczycie, jak wrzucam Jacka Nicholsona do kwasu. Zobaczymy. Jeszcze może się uda. Może jeszcze się uda. Drugi poziom, zobaczymy. To jest chyba samochód. Nie wiem, nie pamiętam. Oj. Dobra. No i teraz nie wiadomo, czy tu mam zeskoczyć. No muszę zeskoczyć. Właśnie tutaj jest trochę ta gra źle zaprojektowana. Z tego względu, że nie wiadomo, czy coś jest na dole. Czy możesz zeskoczyć. Na przykład tutaj. Czy mogę zeskoczyć, czy nie? O, policjantów muszę zabić. Źli policjanci, gincie. Albo tu. Czy da się przejść, czy nie? Próbuję zeskoczyć. I dupa. I ginę. Właśnie dlatego to jest tutaj trochę jest bez sensu w tym Batmanie to, że tak nie do końca wiadomo, czy możesz, czy nie możesz, nie? Jest to takie... Nagle się okazuje, że nie możesz i giniesz, nie? Ale to... Ojej, cofnęło mnie aż tutaj. Dobra, spróbuję iść teraz dołem. Nie wiem, czy tu mogę. Dobra. Myślę, że tu mogę zejść. Gincie, źli policjanci. Dobra. To jest jaka... Dobra, spróbuję tutaj zejść. No i dupa. A nie, przeżyłem jeszcze. Całe szczęście. Gdzie ten Jack Nicholson jest? Była jeszcze jedna gra na Commodore. Batman Caped Crusader. Nie grałem w nią, aczkolwiek pamiętam, że w Top Secrecie był opis. Nie mogę powiedzieć, że jakoś mnie specjalnie interesowała ta gra, z tego względu, że nie było screenów, więc nie za bardzo wiedziałem, jak ta gra, jak to się gra, więc pewnie dlatego mnie ona za bardzo nie interesowała. Aczkolwiek ten Batman na podstawie filmu był świetny. Uważam, że on jest, znaczy do dzisiaj jest świetny. Szkoda, że Rocksteady nie zrobiło tak dobrego Batmana. Kurde, no. Uderzyłem się w rączkę. Jak mogli się wzorować na Batmanie z Commodore, pewnie wtedy by osiągnęli wielkość. A tak, no cóż. Mogli zrobić takiego Batmana. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tu mogę zeskoczyć, zabić policjantów. Nie za bardzo wiem w momencie, kiedy zaczynam się bujać na lince, czy mogę jakoś to bujanie wyhamować, czy raczej muszę walnąć japą w ścianę. Taka gra, no. Nie wiadomo. Nie za wiele w tej grze ogólnie wiadomo. Aczkolwiek Batman wygląda fajnie. Muszę przyznać, że wygląda jak Batman. Dobra, tu muszę zejść, tylko tu widziałem kapelusz jakiegoś typa. Dobra, spróbuję przy ścianie. Dobra, żyję. Żyję. Pyk. Okej. Może to już koniec. Dlaczego tu policjant biega i typ rzuca i w ogóle go nic mu nie robią? Co tu się w ogóle dzieje? Nie powinien go policjant zastrzelić? Czy coś? Dziwne. Nie no, to ja już byłem tutaj. To zaraz, co tu się w ogóle dzieje? Chyba nie zobaczymy dzisiaj Jacka Nicholsona spadającego do kwasu. Coś mi się zdaje, że się to nie uda. No i teraz pytanie, czy mogę zejść tutaj, czy nie mogę zejść tutaj? Próbuję. No niby mogę. Muszę jakoś tam się dostać, po drugiej stronie, ale nie wiem jak. Chyba, że tu jest jeszcze zejście na dół. Ciężki temat w ogóle z tym Co zginąłem? Dlaczego zginąłem? Załamał się chyba jak... Załamał się jak zobaczył jak gram. Mówi, nie, to ja już klękam na kolano i na razie. Klękam do miecza i do widzenia. Dobra. Powinno się tu dołem powinno się udać. O, tu wejść. Może można w drzwi wejść? Nie można, bo tam muszę się dostać. To jest w ogóle na czas. Nie wiem, czy widzicie. Mam 5 minut, żeby dotrzeć do Jacka Nicholsona, bo inaczej dupa zbita, nie? Nie wiem, czy ja się wróciłem, czy co? Nie rozumiem za bardzo, co robię. Okej. Jeszcze wyżej mogę wejść. Wydaje mi się, że w tej grze chodziło o to, żeby cały czas piąć się jak najwyżej, bo Jack Nicholson był gdzieś na górze. Ale... mogło mi się to przyśnić w momencie, kiedy śniłem o Aztec Challenge. Dobra, zginąłem. Nie wiem jak tam dotrzeć, powiem wam. Nie mam pojęcia. Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie... Mianowicie tutaj iść do góry. Może tak powinienem zrobić. Bo tutaj do góry chyba nie szedłem jeszcze. O!
Tu może coś być. Dobra. Może jesteśmy na właściwej trasie. Trzymajcie kciuki, jak chcecie zobaczyć, jak Jack Nicholson spada do kwasu, no to musi się udać. Dobra, tu nie mogę iść. I teraz pytanie, czy mogę zejść tutaj niżej? Dobra, mogę zobaczyć. Dobra, czyli mogę zejść tam. Czyli muszę strzelić linką tak. O, dobra, i tu mogę zejść niżej. Dobra, i teraz tak. Dobra, ok, ryzykuję. Czy tam muszę teraz wejść? Chyba tak, dobrze jest, trzymajcie kciuki. Dobra, gdzieś jesteśmy. Tu mogę pewnie zeskoczyć. Ok. Dobra, spuścimy się na linię. Tak, to jest miejsce, do którego dążyłem, czyli to, co widziałem. Dobra, może jeszcze zobaczycie Jacka Nicholsona spadającego do kwasu. Ok, i do góry. Ale tu już chyba byłem. Wydaje mi się, że tu już byłem. Wydaje mi się, że się kręcę w kółko bezsensownie. Byłem tutaj, bo zabiłem tego typa. No właśnie, i co teraz? Okej, no mogę tu iść jeszcze, dobra. Nie wiem, czy ja się wracam teraz? Czy co? Nie, chyba nie. Chyba jeszcze mamy szansę. Dobra, tu mogę zeskoczyć, bo widzę, że biega tam na dole typek, więc pyk. Dobra. Jest szansa. Okej. Ciach. I do góry. No gdzie jest Jack Nicholson, no? Ja pierdzielę, zaraz mi się czas skończy i będzie tyle. Czy ja się w ogóle nie wracam znowu? Mam nadzieję, że nie. Dobra, tu mogę gdzieś zejść pewnie. Ryzykuję tu. Dobra. Dobra, już widzę, że tu muszę zrobić... Nie! Batman się zesrał. No chciałbym wam pokazać, no spróbuję jeszcze raz. W każdym razie, w latach 90. TM Semik zaczęło wypuszczać też Batmany i w zasadzie pierwszy numer pojawił się gdzieś po Spider-Manie, więc to musiał być jakiś 91 rok może? Myślę, że tak. Pierwszy to był komiks Batman, znaczy komiks był na podstawie filmu. Pamiętam, że kosztował on jeszcze więcej niż 9900, bo kosztował chyba 11 000 w ogóle, o ile dobrze pamiętam, także kolejne masakryczne pieniądze. Natomiast nie wiem teraz, czy tu miałem iść? Nie! O, przeżyłem, dobra. Jeszcze raz się uda? Dobra, przeżyłem. Natomiast Batman był zawsze, do dzisiaj zresztą jest moim ulubionym bohaterem i przez długi czas komiksy z TM Semika kupowałem i mam nadal je wszystkie. Właściwie chyba mam wszystkie Batmany, nie chcę tutaj skłamać, albo brakuje mi kilku ostatnich, bo tam potem było tak, że TM Semik, kiedy już cienko przędł, zaczął robić coś dziwnego, mianowicie wydawać Batmana i Supermana w jednym zeszycie. I wtedy już przestałem kupować, bo to już było dla mnie głupie, nie? I pamiętam, że to jakoś tak zeszmaciło markę jak dla mnie, nie? Że już łączenie Batmana i Super... Jest Jack Nicholson, mamy go! Spadaj do kwasu, Jacku Nicholsonie! Jest! Jest! Tak jest! Dobra, spadł. Co mamy w drugim poziomie? Zobaczymy. Podejrzewam, że w drugim poziomie jest jazda samochodem. Bardzo często, jeżeli były gry, niezależnie czy one były na Commodore, Amigę, jak był samochód, to zawsze było tak, że jak jechałeś samochodem, to rzucałeś linką, żeby złapać się latarni i żeby on skręcił. Bo tak było w filmie, więc tutaj, a tutaj chyba, nie, też będzie to. Dobra, jedziemy. Muszę uważać, bo muszę czasami linką strzelić. Zaraz wam o, jest, tutaj. Bo on normalnie nie skręci, musi... O, nie udało mi się. Nie wiem, czy z tej strony mi się uda. Ciężko.
Nie mogę w ogóle się nie pamiętam, jak to się rzucało tą linką. Czy to trzeba było strzelić po prostu. Jest. Udało się. I to zawsze ta linka była. Nawet jeżeli był Batman na Sega CD, też trzeba było linką skręcać. Oj! Oj, oj, oj. Tu bez linki skręciłem. Gdzie on tak jedzie? O, skończyła się energia. Dobra. Nie drzemy łacha, lecimy dalej. Dobra, i ostatnia gra, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, to Battleships. Ponownie jest to gra, jedna z pierwszych gier, którą odpalałem na moim Commodore, ponieważ miałem ją na pierwszej kasecie. Na początku, uruchamiając grę, nie do końca wiedziałem, co to jest za tytuł, ale ponieważ był ze mną mój tata, szybko mnie nakierował, że to jest gra w statki. Jeżeli graliście kiedykolwiek w gry w statki, pamiętacie, że się ustawiało na planszę chyba 20x20, ile dobrze pamiętam. Tutaj mamy o wiele większą planszę. I to, co jest dziwne, to to, że statki możemy rotować. Zobaczcie. Znaczy, tego nie mogę rotować, bo jest przesunięty za bardzo. Możemy rotować po przekątnej. Tego nie można robić w statkach normalnych, przynajmniej w tych, co ja grałem. Ale tutaj jakby możemy też rotować te statki. Czekajcie, tego sobie przesunę i tego zrotuję, żebyście zobaczyli. Łączę rotate. Fajnie się w to grało na dwie osoby. Jedna osoba wychodziła wtedy z pokoju, a druga ustawiała swoje statki. Wszystkie sobie zrotujemy. Oprócz tamtego, dobra. No i dobra, żebyśmy nie męczyli się, to włączamy i teraz komputer ustawia swoje statki i mamy na początku aż 20 strzałów, żeby trafić przeciwnika. Jeżeli pamiętacie mój stream na CDI, Retro CDI, grałem w podobną grę Battleships, tylko tam była fajna oprawa, kiedy mieliśmy filmik ze strzelających lotniskowców czy niszczycieli, takich chyba z kronik wojennych wzięty. Tutaj będzie podobnie, tylko że nie będzie filmiku, ale będzie właśnie bardzo fajna grafika, zresztą zaraz zobaczycie, kiedy nasz statek będzie strzelał swoimi pociskami. Patrzcie. I ja wtedy myślałem, kiedy grałem pierwszy raz, że to tym statkiem trzeba te samoloty trafiać czy coś, ale mi to nie idzie. Ja w ogóle nie wiem, jak to sterować, czy klawiaturą, nie wiedziałem do końca. Natomiast tak mi się wtedy wydawało, nie? Jeżeli uda nam się kogoś trafić, będzie ładny wybuch na horyzoncie, ale chyba mi się nie uda. Chyba mi się nie uda trafić. Mamy aż 20... O, jest! Trafiłem lotniskowiec. Dobrze. Mamy lotniskowiec. No i teraz ruch oczywiście komputera. Znaczy, no, oczywiście, że komputer czy tam Commodore doskonale wie, gdzie są moje statki, tylko tutaj pewnie jakoś udaje głupiego, że nie wie, ale powiedzmy sobie szczerze, Commodore to nie jest sztuczna inteligencja AI, więc można było go jakoś ograć, ale gra, znaczy te całe sesje w statki były dosyć długie, z tego względu, że jest bardzo duża plansza. Na początku mamy 20 strzałów, ale z czasem, kiedy będziemy tracić swoje statki, tych strzałów będzie coraz mniej. Aczkolwiek na razie mamy po 20. Nie wiem, czy on któryś mój trafił? Pewnie tak, pewnie gdzieś trafił. Zobaczymy zaraz. No i teraz komputer strzela. I znowu mamy tą fajną grafikę. Wiem, że to dzisiaj się wydaje śmieszne, że to jest jakieś gówno, nie? Ale jak ja to zobaczyłem, te statki w ogóle tutaj, słuchajcie, to dla mnie to był fotorealizm, to były zdjęcia, fotorealistyczne zdjęcia dla mnie. Tak żeśmy pragnęli takiej grafiki fotorealistycznej, nawet głupich filmików, słuchajcie, wiecie, normalnie jakby z aktorami, nie? Tego na Commodore, znaczy zdarzały się dema, pamiętam takie demo Bruce'a Lee, które trwało chyba sekundę i to był Bruce Lee, który wykonywał kopniaka i to demo właśnie wykorzystywało digitalizowany film. To była jedyne demo chyba z filmem prawdziwym na Commodore, jakie kiedykolwiek widziałem. Ale tak to żeśmy pragnęli takiego fotorealizmu, no ale niestety, nie? Grało się w to, co było, no a że nie było za wiele. Amiga troszkę to zmieniła, ale no jeszcze mi się nie uda załatwić lotniskowca, ale będę wiedział, jak jest ustawiony. Podejrzewam, że Drań ustawił go po przekątnej, tak mi się wydaje. Aż 3 strzały pod rząd trafione, 4.
Dobra, czyli jednak nie po przekątnej. Kogoś jeszcze się da trafić? Najgorzej trafić ten dwumasztowiec, bo z czasem tych strzałów będzie 4. Słuchajcie, 4 strzały na tak ogromną planszę. No to już będzie masakra, nie? Żeby znaleźć dwumasztowiec, nie? Dlatego każda sesja w statki no trwała trochę. Trwała dosyć długo, no ale tak jak mówię, najfajniej się grało ze znajomymi. No zobaczcie, jak kombinuję, widzicie? Jak próbuję odnaleźć, gdzie jest mój statek. Patrzcie, jak cwaniak. No i załatwi mi go oczywiście. Chociaż zmarnował tyle strzałów na tutaj znalezienie. Myśli, że po przekątnej stoi. Dobra, mój lotniskowiec chyba już kończy żywot, kończy służbę. O ile dobrze pamiętam, jak on zatonie, to pojawi się takie kółko, chyba napis SOS, o ile dobrze pamiętam. Zobaczymy, czy dobrze kojarzę, czy to mi się przyśniło w tym śnie z Aztec Challenge. Załatwił mi ten lotniskowiec, czy nie? No i zobaczymy. O, jest! A jednak mi się nie przyśniło, jednak pamiętałem doskonale. No dobra, ostatnia seria moich strzałów i nie będę was już trzymał dłużej, bo i tak ten film trwa o wiele za długo, o wiele dłużej niż powinien. Natomiast ja doskonale wiem, gdzie on postawił swój statek, ponieważ będzie tutaj. Jak widzicie, mam już tylko 16 strzałów z 20, które były na początku, więc coraz jest trudniej trafić, tak? Gdzieś on tutaj te statki swoje ma. Wersja szkolna, że tak powiem, statków jest troszkę prostsza, bo jest mniejsza plansza, więc to aż tyle nie trwa. Aczkolwiek tam mamy 1 czteromasztowiec, 2 trzymasztowce, 3 dwumasztowce i 4 jednomasztowce, o ile dobrze pamiętam, nie? Jakoś tak było. Natomiast tutaj mamy każdego jakby z rodzaju mamy po jednym. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się kogoś. Znaczy na pewno zatopię tamtego dziada. Nara. Zobaczmy, czy uda nam się coś jeszcze trafić. Pewnie już się nie uda, bo już pewnie no zobaczmy. Ale porozstawiał te statki. Patrzcie, jaki sprytek. Nic, zupełnie nic. Wow. Dobra, słuchajcie, tak wygląda gra w statki. W tym momencie się zatrzymamy na Wielkiej Księdze Sztosów z Commodore i przede wszystkim czekam na wasz feedback. Jeżeli wam się spodoba, powstaną kolejne części. Interesuje mnie też, czy ta forma, że gram na żywo, wam się podoba, czy wolicie, żebym siedział na kanapie i opowiadał, a gameplay jest grał później, bo to też jest dla mnie ważne. No i przede wszystkim zależy mi na tym, czy ten film będzie wam się podobał, taka forma, tak, która w sumie łączy retro pogadajmy i retro arcade. Dzięki temu wilk syty i owca cała, tak mam nadzieję. Jeżeli będziecie chcieli, filmy się spodobają, nie widzę powodów, żeby nie powstały kolejne takie filmy oparte na kolejne księgi sztosów z innych konsol. To już mówiłem na początku, z Amigi, z różnych innych konsol, które mogłyby się również pojawić w takiej formie. Dobra. To tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że spełniłem wasze oczekiwania. Film trwa pewnie ze 2 godziny, także macie trochę materiału do oglądania. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.